ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura.nl. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura.nl za pół ceny. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, to jest podcast w ogniu pytań, a jeżeli widzimy się już ponownie, to dziękuję za przybycie. I chyba długo wyczekiwana przez was rozmowa, bo wiele osób chciało drugiej części. Więc ponownie Martyna Fleming. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wiecie, o co prosiliście. Czy się zastanowiliście? 2 razy. Skończyliśmy na temacie... Jak szybko do rzeczy. Co tu? To ma być druga część, a nie... Dobrze. Skończyliśmy na Azji. Więc czy zaczynamy od Azji, czy zaczynamy od na przykład teleturniejów? Zacznijmy od teleturniejów. Ja wiem, że ty lubisz jak chronologicznie. Lubię, tak. To jest twoje ulubione słowo chyba. Tak. Ale Azja później będzie... Jeśli zaczniemy opowiadać o Azji, to automatycznie wskoczymy w ciąg dalszy życia, więc lepiej się najpierw cofnąć. Byle nie było tak, że znowu skończymy na Azji, trzeba będzie 3. część dogrywać. Ja mogę to co miesiąc przyjeżdżać, nie mam problemu. Dobra, ja mam na 10 godzin. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na 3. część. Do widzenia. I taki będzie dzisiaj podcast. Nagraliśmy. Super, no fajnie było. Dobrze. A gdzie kwiaty? Żartuję. No tu są suche. Dobrze, wróćmy do tematu, bo ty mi ostrzegałeś, że będzie mało czasu znowu. Antenowego. Dla mnie 2 godziny to mało, więc nie marnujmy czasu. Dyrektor produkcji Jeszcze ty musisz coś dzisiaj mówić, bo ostatnio mało mówisz. Właśnie już się, zobacz jak rozgadałem. No i to były ostatnie minuty. To już starszy. Ja tu słyszałem jakieś zarzuty, że Martyna mi nie daje dojść do słowa i że ja się z tego powodu bardzo źle czuję. Nie, to dementuję. Ja z natury mało mówię, miałam więc poczucie, wolę że słuchać. jednak gadałam non-stop i nie miałeś nawet czasu zadać pytania. Wiesz, w mojej głowie ja sobie sama zadaję jakieś pytania, więc od razu tu My tak odpowiadam. telepatycznie się porozumiewamy. Ja ci zadaję pytanie, ty odbierasz i od razu mówisz. No to dzisiaj daję ci większe pole manewru. Bardzo ci dziękuję. Mam nawet parę pytań. O, brawo. Dobrze, zacznijmy od tych teleturniej. Skąd w ogóle pomysł na teleturnieje i gdzie trafiłaś do pierwszego teleturnieju? Co to było? Skąd pomysł? U mnie pomysły biorą się w sumie z powietrza, albo z lenistwa, albo dużo rzeczy się tworzy, jak się człowiek nudzi. No ale co było takim zapalnikiem, co się zmotywowało? Pamiętam, że było upalne lato, byłam w mieszkaniu, wtedy mieszkałam w Krakowie i w telewizorze zobaczyłam reklamę, że jest casting do milionerów. No i u mnie nie ma na zasadzie może jutro, albo nie wiem. Nie ma takiego w ogóle pytania. O, milionerzy, jeszcze mnie tam nie było. A to może to jest jakiś pomysł na życie. Pewnie. To był 2001 rok, czyli miałam 23 lata. Wysłałam zgłoszenie. No i ku mojemu zdziwieniu... No może cię widziałem, bo... Dużo osób, powiem ci. To był rok, że to chyba taka nowość była, milionerzy wtedy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kurek.nl. Biuro księgowe dla firm jednoosobowych oraz spółek VOF i BVI na terenie całej Holandii. Dołącz jeszcze dzisiaj do grona zadowolonych klientów Kurek.nl. Z kodem OSKAR10 otrzymasz 10% zniżki do końca roku. Wiesz co, w tamtym czasie było bardzo mało kobiet. Zaraz ci opowiem, ile było kobiet. Nagrywaliśmy 3 odcinki w dniu, kiedy ja pojechałam do Warszawy. No to jaki jest odsetek kobiet, jaki jest odsetek mężczyzn. No ale wracając do tematu, właśnie zgłosiłam się, zadzwonili do mnie i powiedzieli, że zostałam wybrana z kilku tysięcy zgłoszeń. No to w sumie loteria, żaden popis z mojej strony, no bo ja nie miałam na to wpływu. A co w zgłoszeniu trzeba było... Wysłać SMS-a tylko. Okay. Tylko tam zazwyczaj jest, wyślij, nie wiem, tekst milionerzy, nie wiem jak jest teraz, bo ci milionerzy już byli w Polsacie, wrócili do TVN, no tam cały czas się coś zmienia. Bo tam wiem, że jak chcesz wziąć udział w tym teleturnieju 1 z 10, to jakiś tam jest test
wiedzy chyba. Ja ci zaraz opowiem, co się dzieje w innych teleturniejach, więc Okej. będziesz wszystko Czekam, wiedział. nie uprzedzam, już się zamykam. Tak, więc w tych milionerach wysłałam, to było jakiś proces zgłoszenia. No więc to była tylko kwestia wybrania mnie z listy zgłoszeń. Zadzwoniła do mnie pani, zobaczyłam numer 022 jest kierunkowy z Warszawy, więc odebrałam. No i pani mi mówi, że zostałam wybrana tam z kilku tysięcy ludzi. No ale to dopiero pierwszy etap, to wiesz, jeszcze nie ma się czym cieszyć. Zwłaszcza, że jeszcze wtedy nie wiedziałam, że złapię bakcyla na to. I jak się dowiedziałam, pani dzwoniła, żeby zapytać mnie o różne rzeczy i zadać mi dużo psychologicznych pytań. Nie wiem, czy teraz przy zgłaszaniu też jest taka procedura. Co to za pytania były na przykład? Wiesz, to różne. Ona zadawała pytania podchwytliwe na zasadzie 1, 2, 3 pytania, a później pyta o podobną rzecz, ale w inny sposób, tak żeby się dowiedzieć, czy przy pierwszym, drugim, trzecim nie kłamałam. No bo jak ona to tłumaczyła, bo ja oczywiście się zapytałam, dlaczego jest taka procedura, po co ta psychologia? To powiedziała, że oni płacą przyjeżdżasz do Warszawy, przyjeżdżasz ty, osoba towarzysząca, zapewniają ci hotel, jesteś cały dzień w budynku telewizji, tam są różne rzeczy, którym się musisz się dostosować. Więc jeżeli ja będę wydawała się mało stabilna, albo powiem, że przyjadę i nie przyjadę, albo się nie będę stosowała do zasad, no to nie są takich ludzi, bo to jest za duża produkcja, żeby sobie na takie rzeczy pozwolić. Więc powiedziała, że ta rozmowa jest nagrywana, później psychologowie to przetestują i jeżeli nie będą mieli żadnych zastrzeżeń, to do mnie odzwonią znowu. I taka była śmieszna sytuacja. Moi rodzice pojechali do Bułgarii na wakacje i dali mi psa na przetrzymanie, żebym się nim zajęła. I no ja dowiedziałam się, że mogą zadzwonić, ale nie wiedziałam, że to będzie jutro, pojutrze, za tydzień. Byłam w sklepie, kupiłam kiełbasę dla psa. Wychodzę ze sklepu, dzwoni 022. Mój pies po mnie skacze, bo chce kiełbasę. I ja teraz mam dylemat. Jak odbiorę, to pewnie będzie ciąg dalszy. Jeżeli nie odbiorę, to mnie zrzucą na koniec listy. No i nie wiadomo, kiedy zadzwonią. A ja tu czekam. No i siadam na krawężniku, pies po mnie skacze, kiełbasę wyciągnęłam, piestuje, a ja odbieram, a pani, została pani jednak wybrana, przechodzi pani dalej, zadam pani pytanie, 20 sekund na odpowiedź. I słyszę takie ding, ding, ding i odmierzamy czas. Znaczy ona się najpierw zapytała mnie, czy jestem gotowa. W ogóle zapytała się, czy mam czas, a ja, tak, super, no, mnóstwo samochodów, głośno, ale tak w mojej głowie. Ale dobra, odpowiadamy. No i ona się pyta, no to teraz się zabawimy. Znaczy nie powiedziała tak do mnie, ja się zabawię teraz z tobą. Zadam ci to pytanie, które ona mi zadała i zobaczymy, jak odpowiesz. Zapytała się, kiedy powstało Federalne Biuro Śledcze FBI? No widzę twoje wielkie oczy. Ting, ting, 1941. ting. O, chyba byś nie przeszedł. Oj. No i w ciągu tych 20 sekund, nie wiem jakim cudem, wymyśliłam taka droga dedukcji. Filmy o prohibicji, lata 20. było już FBI, więc to musiało już być wcześniej. I powiedziałam 1910, a pani powiedziała, że się pomyliłam o 2 lata, bo to 1908. I jeżeli będę wśród 10 osób, które będą najbliżej dobrej odpowiedzi, to przyjadę na nagranie. No i zadzwonili kilka dni później, powiedzieli, jakie są zasady, co do ubrania, no i że mam przyjechać na nagranie. No i wybrałam się z moim wtedy, bo o tym nie mówiliśmy w pierwszej części, w sumie to było nieistotne. Jestem 17 lat po rozwodzie, to wtedy z moim mężem, pojechaliśmy do Warszawy. W ogóle był wielki problem. Ludzie tak czasami nie myślą o detalach, z czym może być problem. Był problem znaleźć przyjaciela, do którego mogę zadzwonić. Też bym miał z tym problem. No. Znaczy, no bo tak naprawdę musisz znaleźć kogoś, kto się zna na chciał wszystkim. komuś ubliżyć oczywiście, ale no właśnie taką osobę... tak, ale z jednej strony musisz znaleźć kogoś, kto się na dużej ilości osób rzeczy zna, a z drugiej strony ta osoba się musi zgodzić. Co więcej, ta osoba musi mieć dość dużo czasu, żeby odebrać, bo nie wiadomo, kiedy zadzwonią. Strategia działania. Teoretycznie możesz dać znać, kiedy jedziesz na nagranie, nie? To wtedy może... No tak, ale jak na przykład ja sobie wybrałam brata mojego męża i on ma bardzo wysokie, ważne stanowisko w pracy, nie może odebrać telefonu w każdym momencie. No i co w takim momencie? Ja idę grać, a on nie odbiera i co? I przepada? Ja nie wiem, bo zawsze wszyscy odbierali. Ale nie, chyba była opcja, że można wybrać 2 osoby,
bo jakby ta pierwsza nie odebrała, nie pamiętam, wiecie, co było 2001 rok. Więc jednak Darek się zgodził. Pojechaliśmy do tej Warszawy, nocleg zapewniony, podróż też i przychodzimy. Teraz byłam zdziwiona w sumie, bo nagrywali to był TVN, a nagrywali to w siedzibie Telewizji Polskiej na Woronicza. No też zrobiłam taką minę jak ty. Ale okazało się, że po prostu TVN robi tyle produkcji, że wynajmują różne studia nagrań. Więc no, akurat Telewizja Polska zgodziła się. Może telewizja gorzej przędła, a chciała zarobić. Ja znałam ten budynek, dlatego że jak miałam 19 lat z koleżanką byłam na szansie na sukces jako osoba towarzysząca, więc no, pojechaliśmy na tego Woronicza. I nagle się okazuje, że tam w pokoju, do którego miałam się zgłosić, jest ponad 100 osób. I o co kaman? A tu się dowiadujemy, że mamy 3 pomieszczenia do dyspozycji. Jedna to jest szatnia, jedno pomieszczenie, drugie to jest catering, a trzecie to jest miejsce, gdzie po prostu siedzimy i czekamy. Taka przechowalnia do czasu nagrania. Że nagrywają 3 odcinki w ciągu dnia. Ja będę w drugim i bo te 100 było 100 osób. Czyli w każdym odcinku masz po 10 uczestników, teraz jest mniej osób. Z tego co wiem, chyba po 6 było na pewnym etapie. Nie mam pojęcia teraz. Było 10 uczestników do każdego, plus osoby towarzyszące, no to już masz 30 uczestników plus 30 osób towarzyszących. Później do tego dochodzą osoby rezerwowe, bo jak ty pójdziesz do ubikacji w momencie, kiedy oni wołają do studia, to już po tobie. Trzeba się tak pilnować, naprawdę. Nie wolno, możesz sobie chodzić gdzie chcesz, ale w każdym momencie możesz być... I co, i wtedy wstawiają jakiegoś tak. statystę takiego? No nie, to oni chyba na... Czy osobę z listy kolejną? No nie, one przyjeżdżają tak, jakby wiedziały, że będą grać w momencie, kiedy ktoś zawali. Często tak robią, że muszą mieć osoby rezerwowe. Więc od tych osób rezerwowych znowu osoby rezerwowe plus towarzyszące, więc nas się tam zebrała no taka 100 plus jeszcze Spokojnie. tam... Tak, osoby, które no też tam towarzyszyły nam. Obsługa, dokładnie. Mhm. No i dowiedziałam się, że na tych 30 grających jest tylko 5 kobiet i ja najmłodsza. No to może dlatego, tak jak wspominaliśmy na początku, może kojarzysz moją twarz, chociaż ta twarz się zmieniała, bo widziałeś na zdjęciu. W jednym teleturnieju miałam 2 mm na głowie. Nie wiem, czy kojarzę, może cię po prostu widziałem, bo to był jeszcze czas, gdzie oglądałem tych milionerów, bo to była taka nowość w zasadzie chyba w Polsce. Ale ja ci mogłam mignąć w wielu innych rzeczach. Okay, w innych możliwe. teleturniejach. Właśnie dlatego dostałam bana, bo w pewnym momencie w wakacje było tak, że leciałam, powtórki były na 2 kanałach w tym samym momencie. A to już dla ludzi jest, że mam znajomości, no wiesz, ludzie myślą, no jakim cudem ta dziewczyna jest wszędzie. No, ale tego bana dostałam dopiero po 2 latach, po ponad 2 latach. Ale od kogo tego bana dostałaś? Od telewizji, bo byłam za często. Ale to poczekaj, bo jesteśmy dopiero w pierwszym. Dobrze, wrócimy do tego, bo mnie to zainteresowało. No, będziesz miał tyle pytań, będziesz mógł się wykazać. Już dopisz ban. No i byłam w drugim odcinku. No i na moje nieszczęście okazało się, że... a nie, to jeszcze próbę mieliśmy. No i na próbie Martyna... Tego samego dnia próba? Próba jest po to, żebyś wiedział, gdzie masz iść, jeżeli Hubert Urbański powiesz, że ty wygrałeś tą konkurencję, kto szybszy, ten lepszy. Więc musisz wiedzieć, jak zejść, gdzie patrzeć. No, ludzie muszą się orientować co i jak. No i na próbie zagraliśmy tak jakby naprawdę. No i pytanie było, i tu mężczyźni się nie mogli wykazać, bo mężczyźni nie znają się na tej kwestii. Pytanie było, ułóż znaki zodiaku, które występują najwcześniej po baranie. No to w moim odcinku była jeszcze jedna babeczka, 60-letnia. No i ja byłam najszybsza, więc próbę robiliśmy na moim przykładzie, czyli powiedzieli, o, wygrała Martyna Fleming. Wyszłam, przeszłam, uścisnęłam, siadłam, pokazali mi, gdzie szklanka, tu wszystko. No ale to była tylko próba. No i powiedzieli, że wracamy z powrotem, zaczynamy nagranie pierwszego odcinka. Z pierwszego odcinka przyszedł pan do naszego, więc oczywiście jak poszliśmy nagrywać już do studia, to wszyscy mu bardzo mocno kibicowali. Bo jeżeli się skończy odcinek, a ktoś nie skończy gry, to przechodzi do następnego odcinka. Znasz tą zasadę. Tak. No i pan właśnie... Właśnie się tak zawsze zastanawiałem, bo właśnie jak tak oglądałem i przychodzili do kolejnego odcinka, zastanawiałem się,
Czy oni się jakoś przebierają wtedy? Czy to właśnie jednego dnia jest nagrywane? Czy... No zdarza się czasem tak, że jak jesteś w 3. odcinku na dzień, to musisz już przyjechać inny jeszcze raz termin. ekstra. Tak, ale z reguły no to jest takie prawdopodobieństwo, że załapiesz się na jeden z tych 3 A co oni odcinków. tej osobie na przykład każą się jakoś przebrać w coś innego, czy tak? No musi to być jakby... może koszulę zmieni, przychodzi w tym samym garniturze, bo to z kobietami tylko chyba większy jest problem. Ale oni zapewniają ubiór, czy trzeba Nie, ubiór ze ci sobą mówią właśnie, zabrać? dlatego przed podcastem rozmawialiśmy, czy ja nie jestem zbyt jaskrawo ubrana, bo oni właśnie wtedy mieli takie zalecenia, jak dzwonili przed castingami, że nie wolno zakładać bardzo dużych wzorów rzucających się w oczy, że ludzie dostają oczopląsu. Nie wiem, może technologia też była Ale inna to ci z wtedy kamerami. od razu mówią, żebyś wzięła parę różnych stylizacji, czy... Wiesz co, chyba może mężczyźni o tym nie pomyślą, ale kobieta zawsze weźmie coś tak jedno ekstra. Dokładnie tych szczegółów nie pamiętam, ale wiem, że miałam kilka opcji. No nikt mi nie powiedział, proszę się przebrać, że to do bani. Ja wiedziałam, że jak nie wolno mi wzorzyć ścianę, to założę coś gładkiego. No i poszliśmy nagrywać ten właśnie odcinek. Pan zaczął grę. Tak mu bardzo kibicowaliśmy, żeby nie przeszedł. Że szybko skończył. No i teraz będą znowu pytania do ciebie. A czy nie, bo teraz masz 4 opcje, a ja nie do końca pamiętam, jakie były odpowiedzi. Chodziło mi o to, czy zgadniesz, kto jest po kolei w tej konkurencji, kto pierwszy, ten lepszy. No i pan odszedł, wziął gwarantowany 1000, bo stracił wszystkie koła i musiał zaryzykować. No i wiesz, moje nazwisko jest Fleming. Twórcą Jamesa Bonda jest Ian Fleming. I tyle mam wspólnego z Jamesem Bondem. A moje pytanie, kto pierwszy, ten lepszy, było: wymień antagonistów Jamesa Bonda, zaczynając od tego, który w filmie wystąpił najwcześniej. A to były czasy, kiedy wypuścili nowego Bonda z Izabelą Skorupko i to była 19. część, czyli 19 w sumie nie oglądałam. I tylko pamiętam, że był Dr. No, Goldfinger i jeszcze 2, co w ogóle nie pamiętam. No to trzeba mieć naprawdę duże szczęście, żeby w momencie, kiedy masz 8 facetów, którzy z tobą konkurują, ustrzelić dobre odpowiedzi. No i ktoś tam poszedł grać, znowu źle odpowiadał, znowu gwarantowany 1000. No i mamy jeszcze jedną szansę. No ale to pytanie to już mnie położyło na łopatki. I tylko dlatego, że ta kobieta starsza, która miała po 60, która była w mojej grupie, jak była na studiach, to trenowała strzelectwo sportowe i znała odpowiedź. I też w sumie jak żyjesz i są jakieś olimpiady, to jesteś w stanie wstecz sobie przypomnieć, czy ktoś był 30 lat temu na olimpiadzie, czy teraz na przykład walczy na olimpiadach. Pytaniem było zdobywców złotego medalu w strzelectwie sportowym, no zaczynając od tego, którego zdobył najwcześniej. No i ja pamiętałam tylko, że jest Mauerowa, Renata Mauer. No aż taką panią... Tak, słyszałem. No to wiedziałam, że to będzie D, no ale ABC to 0. Jeszcze jej tu nie było. Serio? No to może będziecie rozmawiać o tym, że kiedyś było pytanie milionera. Zapytam. Zapytaj. Może ci pokażę jakąś fajną broń, no nie wiem. I skończył się mój odcinek. I ja miałam taki skok dopaminy, adrenaliny i nagle, no i co, przyjechałam i to tyle? Ale sobie pograłam. Dobra, zwrócili mi za hotel, za przejazd. Najadłam się, poznałam kilka gwiazd, ale ja mam ochotę na więcej. No i powiem ci, że już to wiadomo z mojego wcześniejszego odcinka u ciebie, że jak ja sobie coś postanowię, jak się uprę, to jestem nie do zatrzymania. To był wrzesień 2021, a w marcu wygrałam swoje pierwsze pieniądze, bo poszłam do drugiej. 21? Przepraszam, 2001. Tak. A to wtedy World Trade Center rozpadło się? Tak, to było chyba 2 tygodnie później. To był ten bo ja pamiętam, że byłam na siłowni. No tak. No pamiętam, gdzie byłam, jak to się tak. To był 2001. I ja złapałam takiego bakcyla, tylko wiesz, to wtedy to była telegazeta. Się takich rzeczy w telegazecie szukało albo czekało,
na jakieś specjalne, nie wiem, internet był kulejący. Więc intensywnie myślałam. I było... pamiętam, że najpierw mój mąż poszedł i wygrał gwarantowane pieniądze do takiego programu, który był w TVN-ie rano, Telegram. To taka głupiutka gra typu słowa z rozsypanych literek, krzyżówka, że masz pytania, wszystko na czas, na żywo. Grają dwie osoby, jedna przechodzi do półfinału, później druga para, jedna przechodzi do półfinału, później jest ten półfinał, finał, krzyżówka i możesz wygrać w 40 minut, w godzinę pieniądze. No i pamiętam, że mój mąż tam poszedł i on nie zaryzykował, miał mało sekund na ostatnie pytanie i wziął te pieniądze, które miał, nie ryzykując. A ja sobie powiedziałam, no jak on był, to ja też muszę iść. To ja też sobie pójdę. No i poszłam. No wiadomo oczywiście, że najpierw trzeba było się zgłosić i wysłać tego SMS-a. Bez problemu zadzwonili, bo to codziennie rano, jeżeli grają 4 osoby dziennie, to automatycznie tych osób jest potrzebnych dużo w ciągu tygodnia. Więc nie mówię, że brali wszystkich, ale jednak to było dość popularne. Praktycznie po tygodniu, 2, oddział jest w Krakowie, więc bez problemu bliziutko sobie przejechałam tylko ileś tam przystanków autobusem. I moją reakcją na stres jest ziewanie. Ja wyglądałam, jakbym była mega znudzona. Naprawdę. I oni w tej telewizji myśleli, że ja po prostu jestem albo po jakiejś wyczerpującej imprezie, chociaż to był środek tygodnia. To oni w ogóle nie traktowali mnie poważnie, bo wyglądałam jak taki ktoś, kto ma na wszystko, bimba sobie z wszystkim. A okazało się, że wygrałam ten odcinek. Więc taka, w sumie to było niezaplanowane, ale to była taka moja tajna broń. Nawiasem mówiąc, grałam w tym odcinku z mężczyzną, z którym później wylądowałam na castingu do Wyspa Robinson, Wyprawa Robinson. Takie było jedno z pierwszych reality show. Tak. On w sumie tam nie dopłynął, bo to było w Malezji na wyspie. Ludzie jechali mieszkać na wyspie i mieli tam przetrwać. On nie dojechał na wyspę, dlatego że miał chorobę morską, o której nie wiedział i się pochorował w pierwszym odcinku i go odesłali, bo się odwodnił. Więc później się spotkaliśmy właśnie na tym castingu. Ja się nie dostałam, dlatego że mi na którymś tam etapie castingu pokazali węża. No i niestety, mało lata byłam, no to ja nawet nie umiałam strategicznie pomyśleć, że ukryję to, bo możliwe, że nie będę miała w ogóle kontaktu z wężami i przejdę dalej, a po prostu nie byłam w stanie tego ukryć. I w tym odcinku wygrałam, mogę powiedzieć, ile wygrałam, tylko że ta kwota teraz jest śmieszną kwotą, a to było to był marzec 2002. I tak wczoraj w myślałam... milionerach nie uwzględniają inflacji niestety. No tak, ale ta kwota jest bardzo duża. A tam to było, w sumie mały wysiłek, godzinka grania, zabawy. Ale powiem ci, wczoraj się zastanawiałam, jak powiedzieć w śmieszny sposób to, ile zarobiłam w tym pierwszym teleturnieju i pomyślałam, że wtedy mieszkałam na Ruczaju w Krakowie, wynajmowaliśmy mieszkanie z moim byłym mężem i płaciliśmy za to mieszkanie pół na pół, że ja miałam swoją część. I we wszystkich teleturniejach, bo za chwilę będziemy mówić o kolejnych, wygrałam tyle, że byłam w stanie zapłacić moją część za mieszkanie przez 86 miesięcy, czyli 7 lat. No bo powiedzenie kwoty, to co wam to da? No teraz to można sobie kupić za to waciki. No i jak wygrałam te pieniądze, w ogóle śmieszna sytuacja było, bo oni powiedzieli, że do 2 miesięcy dostanę pieniądze, a ja wtedy chciałam zapłacić za studia. I poszłam... Aż 2 miesiące trzeba czekać? No, bo oni tymi pieniędzmi żonglują i no dobra, czasem wysyłają po miesiącu, tak jak było to w drugim teleturnieju, w którym wygrałam, ale czekałam do ostatniego momentu. Te pieniądze jednak są ciągle w jakimś tam obrocie. I ja poszłam do kobiety, która się nami zajmowała i mówię tak, a dałoby się tak to przyspieszyć jakoś? Ona powiedziała, że normalnie tego nie robią, a ja powiedziałam, że muszę zapłacić za studia i żeby mi te były pieniądze potrzebne, bo wtedy studiowałam zaocznie.
A akurat był czas płacenia, a ona mówi, a to chodź, zapytamy się w kasie, może ci wypłacą wcześniej. Ja w ogóle o tych pieniądzach, że na 86 miesięcy by mi wystarczyło, mówię po odliczeniu podatku, bo jeszcze podatek 10%, nie wiem, czy teraz dalej jest 10% od wygranych. No i taki miałam tekturowy czek na koniec Jest programu. chyba więcej, ale nie wiem. No nie wiem. I z tym czekiem tak szłam po tych schodach do kasy, poszłam z tą panią. No oni powiedzieli, dobra, no i wypłacili mi Od razu? potrącone. Od ręki? Od razu. I wyobraź sobie, masz 22 lata, dostajesz dość dużo pieniędzy na ten czas. I masz wrócić tramwajem do domu. Ja to owinęłam, bo to marzec zimno, w szalik do plecaka. Miałam wrażenie, że wszyscy wiedzą, ile pieniędzy wiozę. No w ogóle, wiesz, taki dziwny świat, bo to, wiesz, dla kogoś mogłyby być żadne pieniądze, ale ja się czułam normalnie jak milionerka w tamtym momencie. Przyszłam do domu, wysypałam te pieniądze w stówkach na podłogę i tak sobie myślę, no dużo, ale z drugiej strony, no mało, jak tak pomyślisz, co byś chciał za to kupić. No i no to jak już w drugim teleturnieju wygrałam, no to nie zatrzymujemy się, no to idziemy dalej. Ale w międzyczasie wymyśliłam poboczne zajęcie związane z telewizją, no bo do teleturniejów nie dostajesz się tak szybko, to też trzeba poszukać, trzeba przejść przez tą Casting trwa pewnie parę tygodni. No, to też, wiesz, casting może trwać szybciutko, ale zgłoszenie i odpowiedź na zgłoszenie trwa. Wiesz, podejrzewam, że są ludzie na świecie, którzy wysyłają non-stop zgłoszenia. Nigdy Pewnie z nikt się tego nie żyją. odezwał. Albo się nigdy nikt nie odezwał. To też musisz dobrze trafić. I pamiętam, że wtedy właśnie z moim byłym sobie wymyśliliśmy, że będziemy sobie chodzić do telewizji na klaskanie. Bo znaleźliśmy w Dzienniku Polskim, w krakowskim dodatku, że impresariat artystyczny pracujący dla telewizji szuka ludzi, żeby chodzić na widownię, jako widownia. No jeju, jak mnie to wkręciło. Pieniądze żadne, no ale te pieniądze teraz nie robiły Ale roboty. coś płacą za to, tak? Tak, płacą. Poszliśmy na casting. Oni tam oczywiście zapisują wszystkie twoje, wiesz, detale a propos twojego wyglądu i tatuaże, nie tatuaże, różne rzeczy. Bo oni też mają inne zlecenia, na przykład filmy albo jakieś programy takie, że już nie jesteś epizodystą, że gdzieś przebiegasz, tylko... nie, że nie jesteś statystą, tylko jesteś epizodystą. Coś więcej, możesz coś powiedzieć, więc zgłosiliśmy się tam, no i zaczęliśmy chodzić do klaskania w rozmowach w toku. W ogóle. No, program trochę paździerz, ale wiesz, jedziesz o 16:00, bierze cię autobus, wchodzisz do telewizji, wchodzisz na widownię, jest pan, który robi tak i pan, który robi tak, a ty robisz tylko tak, a później ci dają tak i już sobie... I wychodzisz. I wychodzisz z pieniędzmi. No i powiem ci, że po 6. odcinku awansowałam, bo okazało się, że, no bo wiesz, byłam sumienna, przychodziłam, nie Czyli odwoływałam. na każdy odcinek jakby stała ekipa była. Znaczy nie, oni nagrywali po 2, czasami 3 odcinki, ale chodzi mi o to, że po 5-6 razach jak tam pojechałam. Bo oni do ciebie, jeżeli nie zawalasz, dobrze się sprawujesz, nie jesteś problematyczny, nie robisz jakichś tam akcji w tej telewizji, jak czekasz, nie latasz za gwiazdami po telewizji, tylko robisz swoją robotę, to oni automatycznie mają dla ciebie Zapraszają cię więcej... na kolejne. Tak, mają Okej. też więcej zleceń. Więc... A oni już też... A to była ta sama telewizja, gdzie ja wygrałam te pieniądze, więc... No ja już tam miałam kolegów i koleżanki na korytarzach. I właśnie powiedzieli mi, że awansowałam o poziom wyżej w rozmowach w toku. I będę teraz osobą, która jeździ na próby do programu i będę udawaczką osób zaproszonych. Tak, wielkie oczy robisz, tak. Wygląda to tak, że jeżeli autobus z ludźmi przyjeżdża o 16:00 i oni już siadają na gotowe, to żeby osoba prowadząca, no bez nazwisk, no bo wszyscy wiedzą, mogła się zorientować, kto gdzie będzie siedział na scenie, bo zawsze jest producent odcinka. On przygotowuje całą historię. Na przykład pamiętam jedną historię, że był odcinek o kobiety morderców. I były jakieś znane osoby, mordercy w Polsce. No i oni zaprosili te kobiety. Więc ja przyjeżdżam o 11:00, spotykam się z kilkoma osobami, które też przyjechały, z producentem odcinka. On nam daje taki skrypt i mówi tak, ty będziesz panią Zosią. Ja czytam, pani Zosia bardzo cicho mówi,
jest niedostępna, w sensie zarys osoby, więc dla prowadzącej ja muszę się tak zachowywać, żeby ona później, jak dostanie takiego gościa już w realu, na nagraniu, żeby wiedziała, z kim ma do czynienia. Więc to jest taka symulacja odcinka i za to są większe pieniądze. No więc tym się zajmowałam później. Później poszłam do kolejnego teleturnieju, ale w międzyczasie zostałam tak zwanym testerem nowych teleturniejów. U nas w Polsce jest ten słynny Holender, mąż pani Joasi Przetakiewicz, Rinke. Wczoraj właśnie też o nim rozmawialiśmy, bo Edmund, pozdrawiam jak ogląda, który nagrywał tutaj serial Samen.pl, to właśnie tam o nim wczoraj opowiadał, że on Voice of Poland też nagrywał, w sensie Edmund w Polsce i że chyba ten Holender jest też jakby producentem Voice of Poland. No Rinke, podejrzewam, że po to przyjechał do Polski, gdzie się skończył komunizm, zaczęła się otwierać telewizja, nowe formaty, bo on w dużej mierze był odpowiedzialny za to, żeby sprzedawać licencje holenderskie na programy do Polski. A że przy kupnie licencji najpierw Holendrzy muszą zobaczyć, czy to, co Polska chce zrobić z danym formatem, czy to przejdzie i czy to trzyma się zasad, to ktoś musi to najpierw w Holandii oglądnąć. A kto ma tam wystąpić? No nie wezmą ludzi, którzy naprawdę grają o jakieś pieniądze, tylko musi być ktoś, kto to zagra, czyli zrobi symulację odcinka. No i ja, jaką my mieliśmy frajdę z tymi symulacjami. Oni nam płacili normalnie za godziny pracy i na przykład był teleturniej. W ogóle sprzedali tylko 2 licencje za mojej kadencji, więc możliwe, że dlatego, że robiliśmy to źle. My mieliśmy taki ubaw. Ale oni te licencje sprzedawali później na całą Europę, czy tylko na Polskę? Nie wiem, podejrzewam, że nie, dlatego że zawsze jest jakieś odstępstwo od licencji w zależności od tego, jaki kraj to kupuje. No bo wiesz, pewne rzeczy w jednym kraju zażrą, a w drugim nie. W jednym będą niezrozumiałe, w trzecim będą zrozumiałe. Więc oni mają jakiś tam poziom tych różnic. Więc ja nie wiem, czy zrobiona licencja dla Polski, na przykład w Niemczech by też przeszła, dokładnie. I jakie były takie przykładowe... No na przykład, wyobraź sobie, masz 3 osoby w studio, oczywiście, że gramy o to, żeby przejść do finału i to nie jest na żywo, tylko jest dużo cięć, no bo oni też to szyją na bieżąco, wiesz, rzeźbią w sumie w kupie tak jakby, no bo to jeszcze nie jest tworzone, więc nie za bardzo wiedzą, co mogą zrobić. Więc my mamy polewkę, oni się śmieją, jest jedno wielkie szaleństwo, przy czym mamy pozwolenie na to, że możemy odpowiadać głupio. Czyli na przykład, to pamiętam, było pytanie, co służy do zakładania butów i na przykład ktoś tam, wiesz, naciska szybko guziczek, odpowiada pierwszy i z taką pełną powagą. Widelec. Bardzo dobrze i klaszemy. No, więc w takie rzeczy też się bawiłam. Później dostałam propozycję zagrania jako statystka, czyli tylko mnie widać, że przechodzę. W filmie Małgorzaty Szumowskiej Ono. Mam najbardziej różowy jako jedyna płaszczyk, w którym nawiasem mówiąc był stary obwarzanek. Dostałam jakieś takie, tutaj mamy wóz, mnóstwo ciuchów, ty będziesz miała to. Dobra, wkładam rękę, a tam coś starego i kruszącego się. Więc też miała... Proszę? Tak, Crispy. No nie, to Crispy to może to było z rok wcześniej, ale wtedy już nie było Crispy. I później, ojeju, to był najlepszy teleturniej w moim życiu. Dostałam się do teleturnieju, tam było ciężko się dostać, oko za oko. Oni chyba zrobili z 10 odcinków tylko, ale produkcja była mega. Casting polegał na tym, no wiadomo, trzeba było wysłać zgłoszenie, odezwali się, trzeba było jechać na casting do Warszawy. Robiliśmy różne testy na inteligencję, na spostrzegawczość, na prędkość, różne i też motoryczne rzeczy. Później wybrali 8 osób, które najpierw, zanim było nagranie w telewizji, jechały na obóz przetrwania do lasu nad jezioro Zegrzyńskie, do Jadwisina. I to trochę wyglądało tak, że kamery za tobą latają. Jest 8 osób, 4 kobiety, 4 mężczyzn. Przy czym do odcinka przechodzą 3 kobiety, 3 mężczyzn, czyli 2 osoby będą rezerwowe. I masz cały dzień wypełniony od 6 do wieczora z różnymi zadaniami.
polegające na tym, że oni... To miało służyć temu. Na tym obozie mieliśmy siebie obserwować, mogliśmy kłamać się nawzajem i mogliśmy, to tak trochę jak agent, czy takie gry psychologiczne, albo udawać, że nie jesteśmy w czymś dobrzy, bo później w studio, po miesiącu, jak nagrywaliśmy różne konkurencje, mieliśmy wytypować kogoś, kto zadania nie zrobi, to jeżeli ktoś nas nabrał, a my tą osobę wybraliśmy do zadania, a ona to zrobiła, to my odpadaliśmy. No i teraz wyobraź Ale ta sobie. część w tym lesie też była nagrywana? Czy Tak, to... my mieliśmy nawet trenera, który nas pilnował dzień i noc, żebyśmy nie chodzili między pokojami i nie ustalali te strategii. No, cudownie tam było. Był paintball, skakanie z drzew na tyrolce, wiesz, to 2002 rok. Tak, 2002 rok. Ja miałam 24 lata w tym czasie, no to ja jeszcze czegoś takiego nie przeżyłam. Pan, który lata za tobą, ty strzelasz, w ogóle wystrzelałam wszystko na paintballu w pierwszych 5 minutach, później udawałam, że mam broń, bo oni nie mogli wiedzieć. W ogóle dowiedziałam się, bo mieliśmy testy na błędnik. Ja po studiach tanecznych, tancerka, odkryli, że mam problem z błędnikiem. Wybiłam sobie kciuk na drzewie. Zadanie polegało na tym, że była taka wielgaśna deseczka. Były 2 liny między 2 drzewami w lesie. Wysoko, tak na 1,5 metra, była deska, która miała symulować huśtawkę. Siadałeś na tym. Zawijali ci 50 razy. Oczywiście wszędzie kamery i doktor, i lekarz na planie. No bo różne były wypadki. Ludzie mdleli, jak szliśmy na przykład na bieganie przed śniadaniem. Wiesz, każdy w różnej kondycji, różnie się działo. No, 50 razy cię zakręcili na tej huśtawce, przy czym cię puszczali, odkręcałeś się, później znowu cię zawijało w drugą stronę i w momencie, kiedy się już uspokoiła ta huśtawka, miałeś zeskoczyć z tych 1,5 metra na ziemię, przed sobą miałeś pochyłą ścieżkę, 2 wstążki były po bokach, musiałeś trafić w tą ścieżkę i pobiec pod górkę pod skosem. I wszyscy to zrobili, oprócz mnie, bo jak ja zeskoczyłam, to mi się mięśnie nie spięły i zaczęłam bezwiednie spadać do tyłu z górki i zatrzymałam się na drzewie, wybijając sobie kciuka. No ale lekarz był, więc od razu mi pomogli. No i powiedzieli, że błędnikiem tragedia. No czasem mam tak, że idę i nie wchodzę w framugę, że źle mam złe obliczenia, wiesz, tam x, y do kwadratu mi nie wchodzi. I po tych 2 dniach, no super było, tylko że wiesz, ja, instruktorka tańca, nie mogłam udawać, że jestem kiepska sprawnie. Jest taki filmik przed nagraniem teleturnieju w studio, taka wizytówka każdej osoby, no i tam na tym filmie mówią, że sprawna fizycznie, o mnie, sprawna fizycznie, dobra w testach, uczestnicy uważają ją za bardzo duże zagrożenie. No byłam pierwsza do wyeliminowania. No ale tam ludzie płakali, wiesz, nie robili zadania, ten zemdlał, ale ja nie wiem, czy on zemdlał, bo mu słabo, bo nie ja, czy zemdlał, bo żeby go później typować, że nie zrobi, a on wszystkich wyeliminuje z gry. Więc, a ja też nie byłam taka mądra w kombinowaniu, żeby od razu strategicznie do tego podejść. Teraz może bym porobiła różne takie, wiesz, sztuczki, ale... Zawsze człowiek mądry po fakcie. Tak, no widzisz, z tym wężem też bym zakombinowała inaczej. I po miesiącu wezwali nas do studia, wielka produkcja, wiesz, mnóstwo ludzi. No i w międzyczasie też zadzwonili, że jestem w tej podstawowej 3 kobiet i 3 mężczyzn, no bo 2 osoby były rezerwowe, gdyby się... No bo po miesiącu od nagrania może się okazać, że na przykład masz nogę w gipsie. I ktoś musi być na nagraniach, że był na obozie, a z drugiej strony teraz, no miesiąc to się nie wiadomo, co się może zdarzyć. No i odpadłam jako pierwsza, ale z racji, że tam gra polegała na tym, że osoby odpadające, to tak w skrócie powiem, masz 6 osób, robią 5 konkurencji, na samym końcu zostaje 5 osób na ławce rezerwowych, którzy zostali wywaleni i 1 osoba, która przyszła do finału i jest tak jakby runda finałowa, gdzie padają pytania i musi być do 3 wygranych po którejś stronie. I było wtedy 25 000 złotych dla 1 osoby albo do podziału dla tych 5. No i ja byłam wśród tych 5, które wygrały, czyli dostałam 5.
Ale no jeju, no to taka zabawa, co jakby ci ktoś dał najlepsze klocki, najlepsze zabawki i się tak bawisz długo. W międzyczasie dostałam zaproszenie do familiady. Wiesz, ile się czeka od wysłania zgłoszenia na casting w familiadzie? Nie wiem, czy teraz dłużej, krócej, chyba krócej, bo to już nie jest taki boom. 2 lata czekaliśmy. No. I co więcej, problem jest z tym, kto ma zostać... Wiesz, chodźmy do familiady, a później jak już jest zaproszenie, to no może ja nie pójdę, może nie, może wybierz kogoś innego. No wiesz, co innego jest fajny pomysł. Też mam a co znajomego, innego... który brał udział w familiadzie, ale po prostu na Facebooku widziałem, że tam zdjęcia wstawiał, Że był. ale nie rozmawiałem z nim już za 20 lat, więc... Może się ukrywa, nie bo to dopytywałem. wstyd. Nie, żartuję. Może też pracuje nad sucharami, bo się zainspirował Karolem. Nie wiadomo, co z człowiekiem się dzieje. Ze mną było tak, że casting polegał na tym, że trzeba było wysłać zdjęcie 5 osób z rodziny. Zabawne zdjęcie. No to zrobiliśmy sobie zabawne zdjęcie. Ja to wysłałam, zapomniałam. I nagle dostajemy informację, że mamy przyjść do hotelu Florian na Floriańskiej w Krakowie. Pojechaliśmy, ale to było 2 lata po tym zgłoszeniu. I 2 osoby już nam odpadły. Jedna nie chciała jechać, a druga była w ciąży. No i trzeba było zebrać nowy zespół, ale oni na to są przygotowani, że jednak coś się może podziać w międzyczasie. Na castingu, w ogóle casting super. Siedzimy, pani nam daje różne zadania do zrobienia i patrzy, jak sobie radzimy w grupie. I to jest cały casting. No, pojechaliśmy do tej Warszawy. Powiem ci, że no, Telewizja Polska najgorzej, jeżeli chodzi o budżet wykonawczy typu make-up, przygotowania, dekoracje. Tutaj nie dotykaj, tam nie przesuwaj, bo to się rozpadnie. Puścili nasz odcinek w Wigilię o 16:00. To wszyscy to oglądali. No, wszyscy, których spotkałam w następnych tygodniach. Widziałam was! Ja nie wiem, czy Polacy w Wigilię oglądają. W tamtym czasie oglądali. W tamtym czasie może i tak. Może i tak. Wszyscy na Kevina czekali. W ogóle może. śmieszne to było, że my nagrywaliśmy, a tutaj wszędzie te gwiazdy betlejemskie. Ile tak mniej więcej trzeba czekać od nagrania odcinka do publikacji w telewizji? Familiady? No ogólnie tak. Ojeju, każdy jest inny. Tak. No widzisz, Ale na niektóre tak- idziesz na żywo, Ale długo? Parę dni, czy parę tygodni, miesięcy? no do miesiąca. A, Do no to miesiąca. tak w miarę szybko. W międzyczasie też Kurde, byłam... Szybciej niż u mnie. No czasy się zmieniły. Ale ty też robisz No, jeden tak, że odcinek w jeden odcinek tygodniu. na tydzień. No. Widzisz, jakie była ta telegra... Ja była- Lubię mieć taki bufor, bo w zeszłym roku popełniłem taki błąd, że wiesz, tak nagrywałem prawie tydzień na tydzień. No a jak ci coś I to wypadnie, to większy musisz stres. zawołać Martynę, O, żeby ci teraz już będę zakleiła. pamiętał. Rok temu jeszcze tak. cię nie znałem. Ale powiem ci, a to dobra, zaraz ci powiem, bo to już wybiegnę w przyszłość. No i tak z tymi teleturniejami to będziemy za długo gadać, ale chodzi o to, że po Milionerach byłam w tej telegrze, w której wygrałam. Później jeszcze byłam w telegrze 3 razy. Jeden odcinek to był Pojedynek Gigantów. 4 osoby z najlepszym czasem w finale zostały zaproszone do super pojedynku na 150 odcinek programu. Więc też było zabawnie. No to tutaj mamy Milionerzy i 4 razy telegra, Oko za oko i Familiada. Byłam też w Daję Słowo, to tak we Wrocławiu nagrywali ten program. Byłam w rosyjskiej ruletce, którą prowadził Ibisz. Ale w tym programie, w tym teleturnieju nie możesz się skupić, jak wiesz o tym, że w każdym momencie możesz wpaść w dziurę i wpaść w zapadnie i tam fakt jest jakiś materac. Ale no wystarczy, że krzywo staniesz na jedną nogę i możesz... Mieliśmy ubezpieczenie, no ale ubezpieczeniem. Mam ubezpieczenie, ale mam coś połamane. Więc no ciężko. Byłam jeszcze w Najsłabszym Ogniwie z Kazimierą Szczuką. Ojej, jaka ta babka złośliwa. Krzyczała non-stop na nas. Naprawdę, byliśmy jak żołnierze. To taka jest formuła. Ja byłam w 6. odcinku, kupili licencję od BBC. Na castingu oglądaliśmy wersję angielską, no bo nie było jeszcze na czym bazować, bo tych pierwszych odcinków polskich nie puścili. No i ona musiała być taka sama jak ta babeczka z BBC. Chociaż wydaje mi się, że ta pani jest taka sama podczas grania jak w życiu. I naprawdę my tak, jak oczy ci uciekły na boki, to pani, proszę patrzeć w kamerę. No nie możesz się wtedy jakoś specjalnie skupić na grze.
No ale to też taka strategia. No i jeszcze jeden był, Strefa ryzyka, ale to było na TVN7 i to mało osób oglądało, było tylko kilka odcinków. Też miałam pytanie decydujące o tym, czy wyjdę do finału, czy nie. Na czym polega, co charakterystycznego ma płaszcz raglanowy? No, że dużo się będzie dzisiaj dziwił. Tak, płaszcz raglanowy to jest taki płaszcz, który ma trochę inny rękaw. Tutaj jest, ciężko to nawet wytłumaczyć. Inny krój. Inny krój niż zazwyczaj, że jest cięty stąd. Więc naprawdę można się dużo rzeczy dowiedzieć, chodząc do teleturniejów. No i w pewnym momencie dali mi bana, no bo w pewnym momencie była taka sytuacja, że były powtórki teleturniejów w wakacje i nagle jestem i na Polsacie, i na TVN-ie. Pamiętam, że tata kiedyś przyszedł z pracy i mówi, że jego koledzy już mnie nawet kojarzą z pracy, bo oglądali. No nazwisko mam takie, nie polskie i charakterystyczne, więc też łatwo zapamiętać. Ale to dostałeś bana od wszystkich stacji, czy od jednej tylko? Pomalutku. Tu mi powiedzieli, że muszę chwilę poczekać. Wiesz, tu mi powiedzieli, że na razie nic dla mnie nie mają. Tu nagle przestali odpowiadać na zgłoszenia, pomimo tego, że wiesz, gdzieś przeszłam przez jakiś etap. Czyli już nasycili się tobą. Nasycili się, dokładnie. Ale ja przerzuciłam się wtedy na radio i nawet śmiałam się, bo w pewnym momencie już tyle wygrywałam w radio w Krakowie, w SC, że już miałam zaprzyjaźnionych tam ludzi w tej stacji. Kiedyś była taka akcja od tej kreski słuchasz eski, czyli jak znalazłeś taką karteczkę, kreseczkę w mieście w Krakowie gdzieś schowaną i pisze na niej Radio SK, to mogłeś zgłosić, gdzie to znalazłeś i oni do ciebie dzwonili i mogłeś wygrać nagrody. I kiedyś dzwoni do mnie właśnie, no bo ja po te nagrody w różnych konkursach w radio chodziłam do radia odebrać, więc oni mnie tam poznawali coraz bardziej. No i poznałam jednego, drugiego, trzeciego radiowca, no i kiedyś do mnie dzwoni jeden z nich i mówi tak: Martyna, ja mam tutaj właśnie ten konkurs od tej kreski słuchasz eski i mi gościu nie odbiera telefonu, a ja za chwilę mam wejść z nim na antenę, uratujesz mi sytuację, ja w centrum miasta, tu tramwaj, tu coś. No dobra, będziemy coś szyć na bieżąco, dobra. No i się okazało, że sobie przypomniałam, że u fryzjera w moim budynku jest ta kreska i tak on był w szoku, że ja w ogóle jeszcze mu podałam namiary, parametry, gdzie to miejsce. Elegancko, dostałam znowu kolejne nagrody. Raz wygrałam dla rodziców pobyt w Holiday Inn na weekend. Raz też była taka śmieszna sytuacja. To wykorzystałam moje umiejętności taneczne w trochę nietypowy sposób, bo było konkurs walentynkowy, wyślili do Gazety Krakowskiej, albo już wtedy się przerzuciłam na gazety, bo po radiu też się nasycili mną. Gazety i trzeba wysłać życzenia na walentynki. Dostałam wyróżnienie i zaprosili wszystkich ludzi z wyróżnieniem do kina na seans Fridy z jakimiś tam atrakcjami. No i oglądaliśmy film, a w filmie jest taka scena, że dwie kobiety tańczą tango. Nie wiem, czy kojarzysz. No to tańczą sobie w lewo, w prawo. No i nagle osoba, która prowadziła tą całą imprezę, mówi, że mają taki konkurs, potrzebują osoby do konkursu tanecznego. A jak ja słyszę konkurs taniec, to ja już ręka w górę i to na automacie. A mój mąż tak cicho, no bo domyślał się, że w parach. A przed mną była dziewczyna, która tak samo zareagowała. No bo myślałyśmy, że pójdziemy same. A oni mówią, no tak, ale my potrzebujemy 3 pary. A ja od razu do tej dziewczyny: ej, idziemy obydwie, ja będę partnerem, no bo ja umiem tańczyć męskie kroki jako instruktor tańca. I ja mówię: a my możemy we dwie? No bo nasi panowie nie chcą. A oni: no dobra. No i mówią: musicie zatańczyć tango. No i puścili właśnie piosenkę z filmu. I ja do niej mówię: ja wiem, jak prowadzić. Ja cię tak złapię, że nie musisz myśleć, tylko da się poprzesuwać. Jeszcze w międzyczasie powiedziałam przez mikrofon do ludzi, że no, to my zrobimy tak samo, jak było w filmie, że 2 kobiety, no w sumie same kobiety tu powinny być. No i dostałyśmy nagrodę. Ja też, że poszłam do kina za darmo, to jeszcze nagrodą była romantyczna kolacja w restauracji francuskiej w Krakowie. Tam voucher dali i książka kucharska. No jak to podzielić? Ja mówię do niej: ja prowadziłam, dzięki mnie wygrałaś, bierz książkę, ja biorę kolację. Więc no, ja miałam piękne życie. Chip and Dalesi, tu książki, kino. Ja najbardziej kulturalną chyba osobą byłam w tamtym czasie. No ale wszystko mi jakoś tak wygasa, jak się nasycę, więc wszyscy tak mamy.
No i tak się skończyła moja historia z teleturniejami. Który najlepiej wspominasz? No właśnie oko za oko. Ojeju, ja lubię tak... Taką rywalizację? Nawet nie rywalizację, tylko że ja mogę się sprawdzić w nowych sytuacjach. Że mi ktoś płaci za to, że ja mam teraz frajdę i ja sobie mogę zobaczyć, czy ja faktycznie się boję skoczyć, czy nie. Czy mi tutaj powie... I wiesz, dla mnie nie ma tak, ja się boję, ja nie zrobię, może jutro, a może po kolacji, a ja teraz mam pełny brzuch. No nie, to robimy... Najwyżej pójdzie coś nie tak, ale ja już będę wiedziała, że taka rzecz nie... A z którego, powiedzmy, byłeś najmniej zadowolona? Jakiś taki niesmak czułaś? Ojeju, z tej strefy ryzyka, dlatego że najczęściej jest tak, że nie widzisz czasu. Jeżeli jest teleturniej, gdzie nie ma stopera, że czas ci gdzieś tam dzyng, 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 i koniec. Na przykład w milionerach nie masz czasu. No wiadomo, że to nie może trwać wieczność, ale nie odliczają ci czasu. I w strefie ryzyka było tak, że przeszłabym do finału, gdybym odczekała 3 sekundy więcej, tylko nie wiedziałam, ile czasu mam. Jakbym mnie zapytała, nie poprosiła, bo ta gra polegała na tym, że było 2 przeciwników, tak jakbyś ty był moim przeciwnikiem, i musimy przejść jak najszybciej z pytaniami, czyli każde kółeczko to pytanie, jak najbliżej drugiej osoby. Jeżeli ja będę z moimi dobrymi odpowiedziami blisko ciebie, jak się skończy czas, to ja wygrywam. No i ja byłam już jakby na twojej stronie stołu, a nie wiedząc o tym, że ja mam jeszcze 5-6 sekund do końca pytania, do końca rundy, zapytałam o kolejne pytanie. A mogłam to jakoś tak przyciągnąć, nie wiem, kaszcząć, cokolwiek. No i zapytali się mnie o ten płaszcz raglanowy. Nie odpowiedziałam. Zabrali mi jedno kółeczko i się okazało, że dziewczyna jest przede mną i ona do finału. Więc no czasami jest takie głupio. W Familadzie też głupio przegraliśmy. Ojeju. Było pytanie, bo zawsze tam na koniec są 3 pytania. No zazwyczaj masz dużo odpowiedzi, a jak przechodzisz do finału, to masz tylko 3 odpowiedzi. I było Przy pytanie... tych takich trudniejszych, powiedzmy. Dobra, no to teraz ci zadam pytanie. Kto jeździ w plener? No, nie zrobiłbyś kariery w teleturniejach. Plenerowicz. Ding, ding. Kto? Plenerowicz. Nie, no i odpowiedzieliśmy... Nie my odpowiedzieliśmy. Druga drużyna odpowiedziała... Artyści. No, w miarę dobrze. Tamta grupa przeciwna powiedziała malarz, fotograf. No i jedno zostało. Skończył się czas, też wykorzystali wszystkie swoje możliwości, tam masz 3 szanse. My przyjęliśmy pytanie, no i my mamy naradę i ustalamy, jak głowa rodziny. No i ustaliliśmy, że ekipa filmowa. No bo ekipa filmowa jeździ w plener. No i ja powiedziałam ekipa filmowa, a się okazało, że na tablicy jest reżyser. Reżyser sam nie jeździ w plener. Więc powinna być większa kategoria. Znaczy oni powiedzieli tak, że gdybyśmy powiedzieli reżyser, a byłoby na tablicy ekipa filmowa, no to mniejsza kategoria wchodzi w większą kategorię i wtedy nam to zaznaczą. No ale ludzie niby odpowiedzieli, bo ja nie wiem, jak oni robią te pytania widzów, że to był reżyser. No powodzenia, jedź sobie sam, nie wiem, co on sobie tam robi. Może ustawia kamery i czeka, aż ludzie dojdą. Tak, i to jest właśnie w wielkim skrócie, próbowałam tego nie przedłużać, bo nie chcę znowu, żebyśmy skończyli odcinek i żebyśmy nie byli nagadani. Na pewno ja. I powiedz mi teraz tak, z którego odcinka była największa wygrana? Z milionerów? Nie, w milionerach nie dostałam pieniędzy, no mówiłam ci, że nie weszłam. Z tej telegry, co mi na 7 lat czynszu, no może nie na 7, bo pewnie byłaby podwyżka w międzyczasie, więc... No tak, inflacja. Tak. No tak 2 lata żyłam sobie w ten sposób, że nie pracowałam i wtedy szkoła tańca się rozwinęła za te pieniądze i sobie wtedy tak już kulturalnie po prostu żyłam. odpuściłaś branie udziału w teleturniejach, czy po prostu w związku z tym banem już... Wiesz co, ja się wygaszam w momencie, kiedy się nie stymuluję tym, żeby coś robić. Więc jak mi tak tu powiedzieli nie, tam powiedzieli nie, to później pomyślałam, to poczekam, pewnie z pół roku muszę jakoś tak ostygnąć, zapomną. No, a później do wielu miejsc mnie już nie brali. Bo jak, wiesz, w wielu formularzach trzeba dużo o sobie opisać. No jak się ktoś na przykład pyta mnie w formularzu,
twój najcięższy, no bo wiesz, też są stresujące programy, gdzie muszą zobaczyć, jaki masz poziom stresu. No jak na przykład ci pytają, twoja najgorsza rzecz, którą przeżyłeś w życiu, no to zawsze piszę, że to jest śmierć córki. I no może oni nie chcą takich ludzi. Może nie chcą kogoś, kto jest, bo mogę być na przykład ostro walnięta psychicznie i mogę coś nabroić tam. No, chociaż chyba jestem. A pamiętasz jakąś taką najbardziej dziwną albo absurdalną sytuację z backstage'ów, na przykład podczas kręcenia tych teleturniejów? Ojeju, co to było? Na przykład lampa spadła w Milionerach na próbie. No, tak dziwnie. Później sobie myślisz, jakbym tam grała, siedziała na środku z Hubertem, to bym To się tam zastanawiała. z tego stołu gdzieś spadło coś? No tak trochę z boku. Coś pomiędzy tym środkowymi graczami, a osobami, które siedzą naokoło. Ale wiesz, dużo rzeczy w telewizji wygląda najbardziej solidne niż jest, więc bardzo często czegoś mówią, nie dotykaj, nie zdarzają przesuwaj. jakieś na przykład powtórki? Czy tak wszystko leci ciągiem? Wiesz co, dużo rzeczy, no ja byłam też w rzeczach, które były na żywo. No są powtórki, ale oni też nie mogą tego nagrywać do nieskończoności. No co, jak zadadzą ci pytanie i od tego zależy, co się będzie później działo, to nie mogą zrobić powtórki, bo już znasz pytanie. Więc dużo rzeczy jest nagrywanych no tylko raz. A często na przykład w oko za oko, jak już leciały taka wielka produkcja, to tam na napisach końcowych to już jest taka lista ludzi, że muszą coś w tle puścić. No i puszczają, jak my się cieszyliśmy, skakaliśmy, że wygraliśmy pieniądze do podziału i nagle ja patrzę, a oni puścili materiały z planu, które są nieautoryzowane. Znaczy, tu nic nie było autoryzowane, bo podpisujesz papiery, że się zgadzasz na wszystko. Ale ja tam po prostu macham rękami, gadam głupoty, a oni to puszczają i tak jakbym sobie gadała z reżyserem o głupotach. I on się ze mnie nabija, no i to poszło w eter. No ale to nie trzeba, wiesz, nie trzeba się takimi rzeczami przejmować. Trzeba mieć do siebie dystans i luz. I generalnie miło wspominasz tamten czas. No miło, no, ale zobacz zobacz, jak twoja pewność siebie rośnie, jak tak przez 2 lata ktoś wiele razy mówi tak, chcemy ciebie tutaj i tak idziesz i tego próbujesz i tamtego próbujesz. No fajnie. Zawsze nowe rzeczy są dla mnie najlepsze. Neuroplastyczność dla mojego mózgu to jest najlepsze, co ja mogę sobie zrobić. Jak się nauczę czegoś nowego. I tak samo powstał pomysł na książkę, że po prostu coś chciałeś nowego spróbować? Wiesz co, z pisaniem, mój tata dużo pisał. Mieliśmy, ostatnio słyszałam taki tekst, bądź jak tata Muminka. No teraz tak sobie skojarzyłam. Tata Muminka dużo pisał, był takim myślicielem. Więc ja dużo pisałam. Byłam beznadziejna z języka polskiego. A twój tata też książki pisał? Nie, mój tata, ja do końca nie wiem, bo on w czasach, kiedy było bardzo dużo strajków na kolei, mój tata był maszynistą, mój tata bardzo często wymyślał jakieś na przykład teksty na sztandary, na protesty, na strajki. Więc robił jakieś wierszyki rymowane. No to nie było jakieś super lotne rzeczy, ale wiem, że był tym zajęty. Pisał też do gazety dla maszynistów. Chyba dobrze kojarzę, to był Głos Maszynisty. Więc u nas była maszyna w domu, tata pisał. Ja myślę, że ja mam to po nim. Chociaż w szkole mi do bani szło z językiem polskim. Bo pamiętam, że raz napisałam, że żołnierz oddał szczał. I napisałam tak jakby sikał, a nie syty RZ. No i do tej pory pamiętam, jak mi to nauczyciel podkreślił, który teraz kupuje moje książki, ale wtedy błędna byłam. Ale ja wychodzę z założenia, że jak ktoś ma odkryć sobie jakiś talent, to nawet jak jest beznadziejny w czymś, a tym się zainteresuje później, to może to wyrobić, wiesz, tak jak ćwiczymy mięśnie, tak samo możesz nauczyć mózg nowych rzeczy. Dokładnie. I ja od 16 roku życia pisałam pamiętnik, bo ja miałam zawsze poczucie, że ja dużo rzeczy nie mogę powiedzieć na głos, bo te moje rzeczy są niechciane w okolicy, w sensie ludzie nie chcą tego słyszeć. Też mi się wydawało, że jakoś inaczej myślę, więc wywalałam wszystko, wywalałam, ja się lepiej z tym czułam. Taka moja była przyjaciółka.
te pamiętniki i od 16 roku do 32 pisałam non-stop, aż przestałam, bo zaczęłam pisać właśnie bloga i takie historyjki już inne. I po prostu z pamiętnika się przerzuciłaś na wersję online. Wiesz co, z pisaniem jest o tyle... Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś pisać jakiś pamiętnik albo... No nie. Pamiętnik Niezbyt. Ale pomyśl, jeżeli na przykład masz z czymś problem, jesteś dorastającym nastolatkiem i nie wiem, podoba ci się jakaś dziewczyna i cię odrzuciła i masz w tej głowie cały czas pytanie, dlaczego mi się nie udało, no ile razy możesz sobie zadać to pytanie? Jeżeli zaczniesz wywalać swoje myśli na papier, no to nie napiszesz 600 razy dlaczego ja, tylko zaczniesz konstruować jakieś mądrzejsze wnioski, aż może dojdziesz do tego, dlaczego ona cię nie chce. Ale to są głównie Więc... takie przeważne założenia wszystkich coachingów, mentoringów, że No, ale właśnie ja to wymyśliłam, jak miałam zaczynasz 16 lat. zaczynasz od kartki długopisu i po prostu notujesz. No bo wiesz co, no taka prawda jest, że wszystko, co masz w głowie, nawet jak myślisz, że wiesz, co myślisz, to jest jakiś natłok myśli, ale jak cię ktoś zapyta, żebyś to powiedział, to jest takie a w sumie to nie wiem, jak to nazwać. Więc nam się wydaje, że my coś wiemy, ale jak to napiszesz i co więcej Zupełnie masz... inaczej brzmi to No, wtedy. zupełnie inaczej brzmi i inaczej wygląda i już masz na to dowód. A ja już jak sobie obiecuję, że coś zrobisz, to już jest prawie jak, wiesz, przysięga, że zrobię i nie odpuszczę. Więc na mnie to działało. Nie wiem, czy działa na wszystkich. Też musisz być w miarę zdyscyplinowany, żeby takie rzeczy robić. Bo, no nie ukrywajmy, większość ludzi jak nie musi, to nie robi wielu rzeczy, czego te rzeczy wymagają dyscypliny. A dla mnie to było jak powietrze, więc od tego się zaczęło. A tak jak wspominałam wcześniej w pierwszej części, że coraz więcej było osób, które czytały tego mojego bloga, a na podstawie pierwszego bloga powstała pierwsza książka i tak to idzie. No, wszystko jest na zasadzie kula ze śniegu. Coraz większe, coraz większej. Teraz przerwa na twoje pytanie. Kolejne pytanie. Nie, no bo tych książek popełniłaś parę. Czy kolejne książki już były jakby wynikiem pierwszej, czy też jakby próbowałaś swoich sił w czymś nowym? Wiesz co, bloga zaczęłam pisać dlatego, że wiele razy słyszałam historię. Martyna, ty masz tyle rzeczy do opowiedzenia, może zacznij to spisywać. A też słyszałam od ludzi ciągle, a opowiedz tą historię, a opowiedz tą. Ja mówię, jeju, jakbym sobie to gdzieś napisała, oni mieliby do tego dostęp, to już nie będę musiała na tych wszystkich imprezach robić z siebie klauna, bo wszyscy siedzą i czekają, aż ja opowiem, jak to było to, jakby to było tam. Więc blog tak powstał, a książka powstała na podstawie bloga, więc automatycznie jak zaczęłam od samego początku, chronologicznie jak to lubisz, od wczesnych lat i później jak to się działo w tej Norwegii, na Cyprze i w Holandii, no to już popłynęło dalej. No, każda książka jest kontynuacją tego, co było wcześniej, więc to jakby jest taka normalna kolej rzeczy, że jedno przeszło z drugiego. A że to... ja zawsze mówię, że nawet jakbym na tym nie zarabiała, to bym tak pisała, bo dla mnie to jest... Ja dużo rzeczy w życiu robię za darmo, bo jak coś się zaczyna robić dla pieniędzy, to się traci taki żar w sobie. Bo jeżeli naprawdę to robisz nie dla kasy i to jest coś, o czym myślisz codziennie, no to jesteś ty prawdziwy. Więc ja nie wiem, czy ludzie mają ten taki stan flow, takiego Matrixa z jakimiś rzeczami, ale ja czasami czytam to, co napisałam. Ja potrafię tak odlecieć, że mnie nie ma 15 minut. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja czytam czasem swoje książki i swoje historie, żeby sobie przypomnieć, jak to fajnie albo źle było. I ja jestem w tej sytuacji, ja tak jakby przylatuję tam. Ja jestem w innym kraju i jestem w tej historii. Może później będzie czas, żebym opowiedziała jakąś historię, więc naprawdę czasem to nawet poprawienia humoru, to wiesz, można sobie poczytać. Ja się inspiruję sama swoimi książkami. A która z tych książek zyskała największą popularność i jak myślisz, dlaczego? Pierwsza. Dlatego, że była na podstawie bloga, a blog był bardzo popularny. 1 078 000 odsłon było w momencie, kiedy go zamykałam. No ale niestety, jak książka jest na podstawie bloga, a ktoś chce na tym zarobić, bo mi tą książkę wydaje, no to nie chcę, żeby było inne źródło, gdzie ci ludzie mogą czytać te książki.
Ty musiałaś go skasować, czy po prostu już więcej nic nie dodawałaś do tego bloga? Nie dodawałam, a później platforma przestała istnieć. No, częściowo ja wykasowałam, a później zniknął. Nazywałam się producentkapasji.pl, więc było łatwo mnie znaleźć. Bo ja wychodzę z założenia, że trzeba więcej w ciągu dnia produkować niż konsumować, więc dlatego producentka. No i wiesz, ta popularność bloga, bo ja byłam często proponowana w polecanych blogach przez Onet, bo blog był na platformie Onetu, więc oni tam zaglądali i patrzyli, o czym się pisze. No, ta książka nie mogła być niepopularna w momencie, kiedy miała taki już start na samym początku. Więc po 2 tygodniach... nakręciło się automatycznie. Tak, nakręciło się automatycznie. Zwłaszcza, że to jest 380 stron, bardzo małymi literkami. Historie z multu. Naprawdę, ta książka, ja zawsze mówię... Która w ogóle historia z tej książki jest taka top of the top? Z tej książki, bo mam kilka top of the top, ale z tej książki historia, jak na Cyprze poszłam na rozmowę o pracę do złego hotelu. Pomyliłam nazwy. Wmówiłam im, że mnie zaprosili i co więcej, jeszcze chcieli mnie zatrudnić. Nie wiem, czy chcesz to usłyszeć? Mów. Ojej, to były czasy, kiedy pracowałam w Bo o barze Cyprze irlandzkim. mówiliśmy ostatnim razem, ale Tak. tej historii nie wspominałaś o tym. Bardzo dużo rzeczy nie powiedzieliśmy. Na Cyprze pracowałam w wielu miejscach. W tym czasie, kiedy to się miało zadziać, byłam barmanką w barze irlandzkim, ale to była praca zazwyczaj popołudniami, tam też było dużo Irlandczyków, Anglików, oni piją na potęgę, więc ja byłam znudzona tym, że muszę z nimi gadać. I stwierdziłam, może pójdę do bardziej kulturalnej pracy. To było zanim zaczęłam pracować w kasynach, bo o kasynach mówiliśmy wcześniej, w pierwszej części. I wymyśliłam sobie, że bo w tym mieście, w którym ja byłam, w Limassol, całe wybrzeże było usłane hotelami 5-gwiazdkowymi, więc hoteli było multum. I mi się zawsze jeden najbardziej podobał, który się nazywał Mediterranean. I sobie tak kiedyś pomyślałam, może ja bym sobie tam znalazła pracę, ale w sumie to ciężko chyba się dostać. No nie wiem, nigdy nie próbowałam, no ale tak sobie jakoś wbiłam do głowy. Zwłaszcza, że miałam dużo znajomych, którzy pracowali w hotelach, więc ta rotacja nie była duża, bo to była stabilna praca. Na Cyprze dużo prac jest na czarno, więc nie wiem jak teraz, ale wtedy tak było. No i któregoś dnia stwierdziłam, to będzie ten poniedziałek, kiedy ja pójdę złożyć aplikację. No wiadomo, że złożenie aplikacji jeszcze o niczym nie świadczy, więc wieczorem miałam iść do baru, więc rano się uszykowałam. W międzyczasie, jak szłam na przystanek, żeby pojechać do tego Mediterranean, dostałam cynk od koleżanki, że w hotelu, w którym ona pracuje, szukają ludzi, bo stażyści wyjeżdżają po sezonie i będzie kilka wakatów do obsadzenia. No to ja, zmiana planów, pojechałam najpierw do tego hotelu, gdzie ona pracowała. Tam nawet nie weszłam do hotelu, bo to był najlepszy hotel w mieście, tam zawsze jakieś gwiazdy, prezydenci, politycy mieszkali, więc się aplikację zostawiało w budce na parkingu. Więc zostawiłam, mówię, gdzie ja do takiego hotelu w ogóle, ostatnio tam, chwilę przed tym, jak tam byłam, to był Sean Paul na koncercie, wcześniej Tiesto, jeszcze jaja były, bo tak ludzie skakali na dyskotece, że się sufit zapadł. No, tragedia. Więc zostawiłam i zapomniałam o tym. I wróciłam do tego mojego hotelu. No i tak sobie weszłam na recepcję, oczywiście wielkie lobby. Mówię, że chciałabym złożyć podania. Oni wiadomo, to mniej więcej wygląda tak. Proszę. No i dają ci formularz A4, 4 strony. No i musisz tam wszystko wpisać, całe doświadczenie, wszystko. No i tak siadłam, wypełniłam. Podchodzę do tej recepcji i daję. I myślałam, że położą. Tam była taka sterta wielgaśna tych aplikacji. A pani tak popatrzyła i mówi, proszę usiąść, za chwilę ktoś po panią przyjdzie. Ja mówię, nie, poczekajcie. No, że zaraz ktoś po mnie przyjdzie. No i przychodzi pan, przedstawił się, jeszcze miał tutaj taką plakietkę, się zaśmiałam w duchu, bo na Cyprze są bardzo dziwne, przynajmniej dla mnie, imiona. Pan się nazywał Pandelis, czyli panda z lisem. Nawet napisałam tak w książce. Pandelis. No dla nas śmieszne może być. No i Pandelis mówi, że jest
Nie, przepraszam. Przyszedł boy hotelowy i zaprowadził mnie do Pandelisa piętro niżej. Tak, pomyliłam. To było tyle lat temu, że ten. I poszłam do niego i on mówi, że on jest tak jakby menadżerem wszystkich barmanów, że oni tutaj widzą, że jestem barmanką, że oni szukają kilka osób, bo wyjeżdża kilka osób z wyspy i będzie kilka miejsc do obsadzenia, że on widzi, co widzi, mu się to podoba. I że może ja bym tutaj, takie podstawowe rzeczy. No wiadomo, że jeszcze nic nie wie, co ja umiem, ale tak jakby jest otwarty na propozycje. Wziął mnie na obchód, powiedział, że tutaj są barmani w budynku, a mam jeszcze plażę. Poszliśmy na plażę, w międzyczasie się okazało, że na plaży jest dziewczyna, z którą kiedyś pracowałam, Słowaczka, czy Czeszka? Słowaczka. W pierwszej pracy w sklepie z pamiątkami i ona mówi tak, bierz ją w ciemno, ja z nią pracowałam, ona bardzo, tu dobra dziewczyna, taka, że przychodzi, no nie będzie problemu. Nawiasem mówiąc, ona odchodziła i też chodziło o to, żeby ktoś na jej miejsce przyszedł. Więc mi zrobiła dobrą renomę, no i wróciliśmy z tym Pandelisem do budynku i on mówi tak, dzisiaj jest poniedziałek, nie ma głównego menadżera w hotelu, ja do ciebie zadzwonię do środy wieczora najpóźniej, no i powiem ci, co tam ustaliliśmy z tym menadżerem. No i to był poniedziałek, ja poszłam do pracy i czekam na telefon. I czekam, wtorek, czekam i nic. I dzwoni do mnie w środę wieczorem telefon. Ja jestem w pracy w tym barze irlandzkim i nie zdążyłam odebrać komórki. I mówię do szefowej, że ja muszę wyjść i zadzwonić. I dzwonię z powrotem i mówię, dzień dobry, ktoś do mnie dzwonił z tego numeru. Tak, ja dzwonię z hotelu. No i ja się nie skupiłam, z jakiego hotelu do mnie dzwonią. No i dzwonili do mnie z tego hotelu, gdzie zostawiłam na parkingu. Okej, w tej budce. Tak, a to był przypadek, że oni dzwonili w tym czasie, kiedy mieli dzwonić z tego, gdzie byłam w poniedziałek na rozmowie. A różnica w nazwach była mała, bo jeden się nazywa Mediterranean, ten mój wymarzony, a ten drugi się nazywa Lamerdien. Więc jak powiesz szybko Lamerdien, Mediterranean, a nie to czekasz... Tam i tam. No, to ja tak, tam... No tak, i jeszcze w ogóle do niego mówię tak... Usłyszałaś to, co czekałam chciałaś. na twój telefon. A on, naprawdę? No to trochę bezczelnie, że zostawiłam gdzieś na jakimś parkingu w budzie i ja tak czekałam, bo byłam taka pewna, że on zadzwoni. I on mówi tak, czy masz jutro czas o 11, czyli w czwartek, żeby przyjść na spotkanie? Ja mówię, nie ma problemu, przyjdę. Nie, tak, no bardzo chciałam zmienić tę pracę. I w czwartek rano wyszykowałam się. A nie, jeszcze on mi powiedział, żebym przyszła na recepcję. To mnie już puszczą dalej jakby do tego hotelu. Przyszła na recepcję i powiedziała, że jestem umówiona z Christosem. Bo na Cyprze i w Grecji w sumie jest podobnie, że bardzo dużo osób ma imiona tak jakby, że na przykład to jest Jan od Jana, czyli Jan Janinis albo Christosos. Takie łatwe, połączenia. Ale to też powoduje, że bardzo dużo osób się nazywa podobnie. No i tutaj to zagrało w tej historii bardzo znaczącą rolę. No, myśląc o tym, że ja po prostu idę na rozmowę do mojego wymarzonego hotelu, bo Pandelis przecież miał zadzwonić, no to zadzwonił ktoś tam. I właśnie w czwartek na 11 poszłam i teraz wyobraź sobie, jeżeli bym zapytała w recepcji w złym hotelu o Christosos, zapytałabym o niego i on by tam nie pracował, to już bym się w tym momencie dowiedziała, że jestem w złym miejscu. Ale na moje nieszczęście, na podobnym stanowisku pracował pan z tym samym imieniem i nazwiskiem i nikt mnie nie odesłał. Kazali mi usiąść przed boj hotelowy i mnie poprowadził do biura za restauracją. Wchodzę, widzę taką karteczkę drewnianą, taką wizytówkę na stole. Piszę, no jak nic, Christosos. Siedzi facet i ja mówię, dzień dobry, przyszłam. A on, wielkie oczy, przyszłaś, ale o co chodzi? Ja mówię, no dzwoniliście, to przyszłam. Ale kto dzwonił? Ja w ogóle nie wiem, z kim ja, tak naprawdę rozmawiam. A ja mówię, no wczoraj ktoś do mnie dzwonił, że mam przyjść, mam iść do recepcji, powiedzieć, że chcę się spotkać z Christosem i jestem. A on, no ja jestem Christosos. Ja mówię, no widzę. A
A on mówi, no dobra, no ale dlaczego miałaś tutaj przyjść? Ja mówię, no byłam w poniedziałek, gadałam z Pandelisem. Pandelis powiedział, że zadzwonią do środy wieczora. Zadzwonił, powiedział, ktoś do mnie dzwoni, powiedzieli, mam przyjść, przyszłam. A on mówi, czekaj, dzwonię do Pandelisa. Zadzwonił do Pandelisa, który w tym dniu miał wolne i potwierdził, że ze mną gadał w poniedziałek, ale nikomu nie kazał do mnie dzwonić. No ale powiedział, jakby udowodnił, że nie kłamie. No i jak Chrystus odłożył słuchawkę, to mówi tak, no dobra, jak już jesteś, to ja ci tu wszystko pokażę. Odpalił komputer, otworzył całą tabelkę z wszystkimi pracownikami i mi tłumaczy, tu ten odchodzi, ten będzie wyjeżdżał, tu szkolenia robimy. Jakbyś miała zacząć pracować, to będziesz tutaj z tymi ludźmi, tutaj na plaży, takie i takie zmiany, takie i takie pieniądze. Wszystko mi wytłumaczył i mówi, że jak Pantelis jutro wróci z dnia urlopu, no jeden dzień miał urlopu, to on do mnie zadzwoni. No i teraz wyobraź sobie, że wszystko ustalone, ja już taka, wiesz, w końcu się wszystko wyjaśniło. Wychodzę z hotelu, uszłam kilka kroków, dzwoni ten sam numer co dzień wcześniej, odbieram, myśląc, że może czegoś nie dogadaliśmy, może jeszcze chcą o coś zapytać. Odbieram i takie pytanie, halo Cori, bo oni na Cyprze, jak Cori to oznacza dziewczyna, czy no, jak nie pamiętają twojego imienia, to po co się uczyć, pytać znowu, to zawołałem dziewczyno i ten. Halo Cori, dlaczego nie przyszłaś na spotkanie? Ja mówię, i tak myślę, może to jest jakiś test na trudne sytuacje z klientem na plaży. Jak mi ktoś postawi w takiej sytuacji, wiesz, mój mózg zaczyna szukać, o co chodzi. No bo nie wpadłabym na to, co się tak naprawdę dzieje. I mówię, oni mnie biorą pod włos. Ja muszę to jakoś tak wybrnąć z tego. I on mówi, dlaczego nie byłaś na spotkaniu? A ja mówię, no jak nie byłam, właśnie wyszłam. No jak byłaś, jak cię nie było? Ja mówię, no byłam. On mówi, no dobra, no ale to ja jestem Chrystosos i ze mną nie rozmawiałaś. A ja mówię, no byłam i rozmawiałam z takim panem. A on mówi, jak on wygląda? Ja mówię, no taki 50, łysy, z brzuszkiem. Czekaj, chyba wiem, z kim rozmawiałeś. Odzwonię. No i odłożyłam telefon i stoję na tym parkingu i ja mówię, o co chodzi? Co jest grane? Czy oni ze mnie debila robią? Czy coś się podziało nie tak? No i zdążyłam już dojść do domu i on do mnie odzwania i mówi tak, dziewczyno, tak wyjaśnił, że ten, o którym myślał, to on mnie nie widział. I on mówi, ja nie wiem, gdzie ty byłaś, z kim rozmawiałaś, ale tu od recepcji się wszystkich wypytałem, nikt cię nie kojarzy. Ja chcę wszystko wiedzieć od samego początku, gdzie ty byłaś, co się działo i w ogóle. No i zaczynam mu opowiadać całą historię, co się działo i mówię, no i boy hotelowy zaprowadził mnie do takiego biura za niebieską restaurację. On, stop! My nie mamy niebieskiej restauracji! Gdzie ty byłaś? A ja mówię, no w Mediterranean. A on, no to dobrze wiedzieć, bo my dzwonimy z La Merdien. A przyjdziesz jutro? I ja w tym momencie spaliłam cegłę. Mówię, jeju, no nie, jak ja to mogłam tak pomieszać? No i następnego dnia poszłam na rozmowę już z tym prawdziwym Chrystososem, który toczył bekę ze mnie całe spotkanie. No nie mógł się uspokoić. Poważny gościu, był jakiś prezesik z hotelu, po prostu no mówi, że no, w ogóle w recepcji też mieli bekę, jak przyszłam, bo już wiedzieli, że to ta, co się zgubiła i przyszła dzień później. Ale najlepsze było to, że ten właśnie pan, pomimo tego, że się spóźniłam jeden dzień, chciał mnie zatrudnić. Doszłam do domu i dzwoni Pandelis, bo już wrócił z urlopu. I mówi tak, dziewczyno, no oni wszyscy zaczynają, Cori, dziewczyno, pracuję 15 lat w tej branży, ale nigdy nikt się nie wepchnął na rozmowę z głównym szefem bez zaproszenia, a najlepsze jest to, że on cię chce zatrudnić. No i miałam dylemat, który hotel wybrać. No ale jak można pomylić? No to są moje historie, to jestem ja. I finalnie, który wybrałaś? Żaden. Tak, dlatego, że w tym, gdzie był Pandelis i pan, który mi wszystko pokazał w komputerze, tam musiałam czekać miesiąc na zatrudnienie, bo musieli zrobić szkolenia. Najpierw te osoby, które miały odejść, musiały odejść, później musieli zrobić szkolenia. Ja potrzebowałam pieniądze na już, a to dopiero za miesiąc bym zaczęła pracę i dopiero jeszcze czekasz miesiąc na wypłatę. A w tym hotelu, gdzie przyszłam z dniowym opóźnieniem, zaproponowali mi podstawę bardzo niską plus punkty. Punkty masz za
pewne rzeczy i w sezonie zarabiasz więcej, poza sezonem zarabiasz mniej. A to już się kończył sezon, więc bym miała lichą wypłatę. No i wybrałam kasyno, bo w kasynie są pieniądze z dnia na dzień. Więc się niepotrzebnie tak stresowałam. Przejdźmy do chyba tego, na czym skończyliśmy ostatnio, do Azji. Opowiadałaś o swoim wyjeździe, opowiadałaś o mężczyźnie tam, którego poznałaś, który książkę pisał, tak? Znaczy on mi dał historię, którą ja pisałam w książce. Dokładnie. Co się działo dalej? I to tak dla osób, bo nie wszyscy Tak, słuchali pierwszej może części, tak, dokładnie. Zacznijmy, dlaczego w ogóle wyjechałaś? W 2016 pojechałam na pół roku do Azji pisać książki, ponieważ w Holandii przydarzyła mi się taka historia, że urodziłam córkę i ona zmarła, więc pojechałam tam, żeby jakoś Dla przetrwać wszystkich ten ciekawych czas. zapraszamy do pierwszej części części podcastu, która będzie podlinkowana pod spodem albo się pojawi gdzieś W prawo, w lewo, w tu, górę. w tym miejscu. Więc ta Azja to była moja taka szkoła przetrwania, żeby nie myśleć o problemach, które się zdarzyły. W Azji kończyłam drugą książkę, ale znalazłam inspirację do trzeciej i czwartej. Więc ta Azja mi się bardzo przydała. Byłam w 9 krajach, o czym wspominałam w pierwszej części. Nie zawsze było... większość czasu jednak było fajnie, ale nie zawsze było wesoło, nie zawsze było fajnie. Pamiętam, że na Sumatrze, która jest wyspą muzułmańską, miałam w bagażu, bo ja miałam tylko bagaż podręczny. Wszyscy się dziwili, jak to kobieta może jeździć z 35-litrowym plecakiem i tam ma wszystko. Przy czym połowa plecaka to były lekarstwa, jak gdyby mi się coś stało, żebym się mogła sama ratować przed jakimiś zatruciami, różnymi rzeczami. Wyjeżdżając do Azji trzeba jakieś dodatkowe szczepienia zrobić? Wiesz co, nie ma przymusu, ale malaria to jest dość duży problem, przy czym nie ma... Wtedy nie było szczepionki na malarię, chyba dalej nie ma. Bierzesz lekarstwa. Pamiętam, że 2 lata temu chciałam jechać do Zambii, to na przykład do Zambii trzeba mieć tabletki na malarię, nawet jeżeli ich nie używasz, ze sobą w bagażu, bo cię nie wpuszczą. Więc ja zrobiłam bardzo W razie dużo. czego? Tak, ja zrobiłam przed Azją bardzo dużo szczepionek. W sumie byłam zaszczepiona na wszystko oprócz żółtej febry i japońskiego zapalenia mózgu. Szalona jestem, co? Wydałam mnóstwo pieniędzy. No ale wiesz, ścieklizna, takie rzeczy. 3 razy byłam w szpitalu w Azji, więc przydało mi się te wszystkie szczepienia. Bo wystarczy, że się skaleczysz i już możesz mieć zakażenie krwi. A ja nie mówię, że szczepionki cię od tego jakoś że zawsze cię ochronią, ale to jednak trzeba o tym myśleć. No i Azja w większości była fajna, chociaż rzeczy, które się nie układały po mojej myśli, albo nawet ja nie zdążyłam pomyśleć, że to by mogła być moja myśl, a się jednak coś spaprało. No dużo było takich sytuacji. Właśnie zaczęłam o tym Sumatrze mówić. To w moim bagażu był peeling. Bo stwierdziłam, trzeba sobie zrobić peeling skóry. A to jest... Oni tego nie znają tam. Muzułmańska wyspa. Żadnych kobiet na lotnisku. Sami mężczyźni. Zatrzymali mnie na rewizję, bo myśleli, że to narkotyki. To było wcześniej w słoiczku, ale słoik był ciężki, więc włożyłam to do reklamówki. A że peeling mokry, bo się tak zlepił, tam była jeszcze jakaś sól morska czy coś, to do kolejnej reklamówki, do kolejnej. No i teraz przyjeżdża mój plecak po taśmie i nagle widzą białą, wielką kulę na samym środku bagażu. Jestem pierwszy raz w Indonezji. Zatrzymali mnie i oni to jedzą, wcierają sobie w dziąsła, sprawdzają, co to jest. Ja im mówię, że to do skóry. Nie, oni mnie się przytrzymali. No, więc też takie historie z policją. A chociaż miałam... Nie wiem, czy mamy czas, żeby tą historię opowiedzieć. Prawie trafiłam do więzienia. Grozili mi, a Tajlandia jest chyba top 3 najgorszych więzień na świecie. W Tajlandii byłam w czasie tych pół roku 4 razy. Bo jak tak mi się chciało gdzieś pojechać, to sobie kupowałam bilet lotniczy. Tam wszyscy latają, Są chyba za najbardziej 15-20 euro możesz taki lecieć. kraj w tym regionie, nie? Tak, tylko że ja od Tajlandii zaczęłam, no i później jak sobie pojechałam gdzieś dalej, no to nagle stwierdziłam, moja ulubiona wyspa Phi Phi Island. To jest między Krabi a Phuketem.
Tam miałam dość dobre wspomnienie, dobry czas, więc jak miałam taki jakiś gorszy moment, sobie tam wracałam. No i zdarzyła mi się historia, ojej, to jest ulubiona historia praktycznie wszystkich, którzy czytają moją książkę, 3. książkę, jak to mnie chcieli zamknąć, bo Martyna sobie przesiedziała 3,5 tygodnia bez wizy w Tajlandii. Przekroczyłam nielegalnie granicę, a później nie mogłam wyjechać z Tajlandii. Ale po kolei. Zawsze mi się marzyło, żeby jeździć po Azji autostopem. No ale sama nie będę jeździć, bo ja tam byłam sama. No i miałam takiego, na pewnym etapie podróży miałam takiego kolegę Maćka Polaka i on też o tym marzył, więc stwierdziliśmy, że z Kuala Lumpur z Malezji przejedziemy sobie przez Tajlandię, przez granicę i pojedziemy na Phi Phi Island, czyli z promem na wyspę, ale do tego promu sobie dojedziemy stopem. No tak mi się marzyło między tymi palmami, nie wiem, na pick-upie, tak jak Azja Express czy Afryka Express, ten program. No i wiadomo, jak ludzie przekraczają granicę drogą lądową, no to muszą dostać 2 pieczątki z tego kraju, co wychodzą i z tego kraju, do którego wchodzą. No tak to kiedyś wyglądało, może młodsi nie wiedzą. Tak było. I dojechaliśmy do granicy autobusem, bo jednak mało kto jechał na takim dystansie, że nie w miasteczku albo nie między miasteczkami, tylko daleko. No i przekraczaliśmy granicę w Padang Basar, to jest między Tajlandią a Malezją, przy czym dojechaliśmy autobusem, no takim busikiem. Dojechaliśmy do granicy, dostaliśmy pieczątkę w Malezji. O, dziękuję. Woda. No jak tyle mówię, to bez... Że ty zasypiasz? Zasycha. Myślałam, że zasypiasz. Nie. Więc dostaliśmy pieczątkę, że wyjeżdżamy z Malezji. No i jest kawałek, nie wiem, czy to we wszystkich krajach tak jest kawałek ziemi niczyjej. Musisz przez to przejść czy przejechać. I jest kolejna budka i dostajesz pieczątkę, że jesteś w Tajlandii. A my złapaliśmy stopa na tej ziemi niczyjej. Więc zostaliśmy, że wyjeżdżamy z Malezji, łapiemy stopa, no i teraz z tym stopem powinniśmy się zatrzymać na granicy w Tajlandii, żeby nam dali pieczątkę. Przy czym ten pan Taj jeździł z takim pozwoleniem, on nie miał paszportu, bo wtedy by dostawał pieczątkę raz, 2, 3 razy w tygodniu. Jeździł po benzynę, z racji, że w Malezji ceny paliwa w tamtym czasie, nie wiem, czy teraz też tak jest, były regulowane przez państwo, to Tajowie często jeżdżą do Malezji po benzynę i wracają. I oni nie zatrzymują się na granicy. A oni mogą sobie przejechać. Oni mają tak, tylko takie pismo. No, ale oni w tą i z powrotem. I on się nie zatrzymał na granicy, a ja nie zaprotestowałam, bo jak przyjechaliśmy koło budek, to te budki były zamknięte. Pisało po angielsku, że zamknięte. Więc mówię, może granica jest kawałek dalej. No to jedziemy dalej. No i przejechaliśmy kilkanaście kilometrów, a ja mówię do Maćka, Maciek, on nie potrzebuje, on nam wytłumaczył, dlaczego on tam jechał, że czemu był w Malezji. On nie potrzebuje tego pozwolenia, ale my musimy, znaczy nie potrzebuje wizy, ale my potrzebujemy wizę, a mamy tylko, że wyjechaliśmy z Malezji. I ja to jemu mówię, temu kierowcy, a on mówi tak, a mam wracać? No i to było jak, nie wiem, 15 kilometrów, 20 i ja powinnam powiedzieć tak, wracaj, bo by wrócił. Ale jestem taka, że ja nie lubię robić problemów, wtedy nie lubiłam jeszcze bardziej. Mówię, nie, spoko, ja na Phi Phi Island, bo ja już tam był 3 raz jechałam, czy 4, ja tam wiem, gdzie jest policja i też wiem, gdzie jest biuro imigracyjne w Krabi, skąd się bierze prom na Phi Phi. To ja to załatwię później. Myślałam, że to taki los. Proste i łatwe. Tak, pewnie. Kilka miesięcy wcześniej mój kolega Amerykanin został okradziony na plaży i byliśmy na tej policji właśnie na Phi Phi Island. Więc ja już wiedziałam, gdzie to jest, więc mówię, jak pójdę, załatwię, nie ma problemu, no co tylko pieczątka. No i pojechaliśmy dalej. I on jechał 60 kilometrów od granicy do takiego dużego miasta, do mamy na obiad. No i on nas tam wysadził. I jak nas tam wysadził, wzięliśmy autobus właśnie z tego miasta do Krabi. Mieliśmy przespać się w hotelu, a rano iść na prom.
ale zanim byśmy wsiedli na prom, mieliśmy iść do biura imigracyjnego, o którym ja wiedziałam gdzie jest, żeby załatwić tą pieczątkę. No ale za późno wstaliśmy, za bardzo było gorąco, za wolno szliśmy, prom jeździ rano i po południu, no to jak nam ten ucieknie, to później musimy pół dnia czekać, no to to na tej policji to za wszystko załatwię. No i znowu zlewka i ja to zignorowałam. Wsiedliśmy na prom i jak dojechaliśmy, stwierdziłam, że idę na policję i o tym tam z nimi pogadam. Maciek w ogóle miał totalną olewkę na to. On dopiero przyjechał do Azji, więc myślał, że wszystko jest takie prostsze. Myślał, że jak ja to chyba załatwię, to wystarczy. W ogóle się nie zaangażował. Poszedł sobie na plażę, ja poszłam na tą policję, wchodzę. Tam były takie 3 schodki, wchodzę i otwieram drzwi, a taki pan, który chyba był cieciem, jakiś dozorcą, mówi tak: bo ja mówię, że przyszłam na policję coś zgłosić. Policja, no, policja tomorrow, not today, coś takiego. Ja mówię, dobra, no to tomorrow. No to przyszłam tomorrow i następnego dnia się okazało, że trafiłam na jedynego policjanta, który był, no nie mam nic do osób jąkających się, ale jak człowiek potrzebuje pomocy i trafia na jedynego policjanta i jąkałe, to 300 lat może potrwać, zanim ja mu wytłumaczę, o co chodzi i mi on odpowie. I on jeszcze w ogóle super poinformowany, bo ja mu mówię, że niechcący przejechałam, nie mam tej pieczątki, a on mówi tak: musisz zadzwonić na 5511 albo 1155, tam się zorientujesz, kto odbierze. W ogóle zlewka. Ja mówię, no jak on ma taką zlewkę, to pewnie wszyscy Tajowi mają taką zlewkę. I on mówi tak: jak nie załatwisz tego przez telefon, no bo nie dostanę pieczątki przez telefon, ale mogę to zgłosić, to jak tylko opuścisz wyspę, to idź do immigration. No tam, gdzie nie doszłam no rano znaczy dzień wcześniej, przed złamaniem promu. No i jak się uczepiłam tego, jak tylko opuścisz wyspę, no to jest, ta wyspa to jest taka azjatycka, tajska Ibiza, więc tam długo ludzie nie wytrzymują. No a ja tam zostałam 3,5 tygodnia. No stwierdziłam, że no jak tylko opuszczę wyspę, no to on myślał, że pewnie zostanę 3-5 dni max, no tyle ludzi tam pewnie średnio wytrzymują. W międzyczasie Maciek po tygodniu pojechał do Chiang Mai, to jest na północy Tajlandii, i mi wysłał wiadomość: Martyna, byłem w immigration w Chiang Mai i wszystko załatwiono, oni zadzwonili na granicę, dali mi pieczątkę z Chiang Mai bo potrzebowałem legalnie wynająć skuter, więc musiałam załatwić tą wizę. Więc wszystko super. No to ja sobie tak żyłam w przeświadczeniu, że jak Maciek załatwi, to ja też załatwię. No tylko, że ja nie załatwiam tak łatwo spraw. U mnie się tak nie da. U mnie musi się wszystko skomplikować. I w dniu, w którym miałam ten samolot z powrotem, no wyjechałam sobie rano. Samolot miałam o 17:00. Rano wzięłam prom. No i idę do immigration. Wchodzę, a tam jest taka, jak na poczcie, czy tam w różnych miejscach, czy w urzędach, masz tą tablicę typu wybierz sprawę i pobierz numerek. Ja tak podchodzę, a tam nie ma sprawy typu jestem prawie miesiąc bez wizy w kraju, co tu zrobić? I stoję i myślę, co tu nacisnąć, a pani taka urzędniczka za biurka: czy mogę pomóc? A ja mówię, tak, może pani pomóc. I podchodzę i tłumaczę jej, no co miałam powiedzieć, że 3,5 tygodnia temu już wiedziałam, że tego nie mam. Mówię, tak się wczoraj zorientowałam, że ja nie mam tej pieczątki. I pani musi mi pomóc. I tam tłumaczę jej. Ona tak, w ogóle taką miała minę, jakby ja nic nie muszę w ogóle. I ona do mnie tak: ale musi pani wrócić na granicę po tą pieczątkę. Ja jestem 400, czy tam prawie ponad 400 kilometrów od tej granicy, gdzie to przekroczyłam prawie miesiąc temu. I pani musi tam wrócić. Ja mówię, ja mam o 17:10 samolot do Malezji. A ona: albo pani wraca na granicę, albo wezwiemy policję. No i zobaczyłam jej minę. No i wiedziałam, że nie żartuje. Ja mówię, nie, to ja wracam na granicę. Ale ja miałam plan B już przygotowany, bo wiedziałam, że na lotnisku, tam gdzie, na Krabi, tam gdzie mam samolot, jest drugie immigration i może tam załatwię. No i wychodzę z tego immigration i stoją taksówki. Jest postój taksówek brak, bo ci wszyscy ludzie, co wysiedli ze mną, już zabrali wszystko, ale jest postój taksówek, więc mogę złapać taksówkę, no bo ja muszę 17 kilometrów jechać ekspresówką na lotnisko. No ale zanim oni zawołają i w ogóle, a mieli skutery. Ja mówię, ile za ten skuter? W sensie ja z panem na skuterze, bez kasku. Wszystkie, no zapłaciłam, ale wszystkie owady miałam na twarzy, w zębach. Po prostu, no 100 na godzinę, no nie wiem, 80, a ja bez kasku w tropikach.
okurzona cała, wpadam na to lotnisko, jest 12. Za 5 godzin mam samolot, a ja potrzebuję to załatwić. Przy czym okazuje się, bo poszłam na informację, że biuro imigracyjne jest za check-in. Czyli ja muszę najpierw przejść przez bramki, żeby mi sprawdzili, bo w Azji jest często tak, że najpierw sprawdzają ci tak pobieżnie coś, później przychodzisz dalej, później ci sprawdzają dokładnie. Czasami jest tak, że na przykład tą taką odprawę cię sprawdzają, wciągasz buty, masz dokładnie przy bramce swojej. Więc idziesz przez to lotnisko, idziesz i nagle jest taka mała brameczka, 2 ludzi i tylko ci ludzie, co wchodzą do tego jednego samolotu, mają taką swoją. Na przykład na Sri Lance tak było. Albo chyba w Singapurze też. No i ja tutaj jestem uziemiona, bo ja mam za 5 godzin samolot, a ja muszę przejść przez check-in najpierw, żeby iść do immigration, przy czym przez check-in mogę przejść dopiero 4 godziny przed samolotem, czyli godzinę muszę jeszcze czekać. Ja mówię, ja nie mogę czekać, bo ja nie wiem, ile to zajmie załatwianie tej wizy. No i poszłam na informację z powrotem i tłumaczę tej pani dokładnie, a ona mówi tak, ja rozumiem, to ja załatwię jakąś taką odprawę check-in szybko, kogoś wezwę, bo tam nie było ludzi, bo nikt nie mógł jeszcze przejść, bo wszyscy czekają. A niech pani idzie sobie bilet tam do tego miejsca, gdzie muszę dostać papierowy kartonik. Niech sobie pani ten bilet załatwi. I ja już cała szczęśliwa, że ja po prostu już załatwiłam sprawę. No bo jak już mam bilet tekturowy i ja przejdę, no to przecież nie wyjdę. No jednak się okazało, że wyszłam. No i podchodzę do tego biurka, a tam wszyscy kawusia, bo dopiero za godzinę zaczną odprawiać tych ludzi. Bo w Azji jest tak, nie wiem, czy w Europie też już zaczyna tak być, że nie ma tak, że są na przykład 2 kolejki do danego lotu, tylko masz na przykład Air Asia i masz otwartych na przykład 20 stanowisk do wszystkich samolotów, tylko musisz być 4 godziny wcześniej. Znaczy, możesz dopiero tam podejść, jak masz za 4 godziny samolot. Bo na przykład w Singapurze jest tak, że Singapur Changi lotnisko wygrywa praktycznie co roku nagrodę za najlepsze lotnisko. Tam jest jacuzzi, jest basen, jest motylarnia, możesz iść w mnóstwo atrakcji, więc ludzie sobie przechodzą 4 godziny, ja tak robiłam. 4 godziny wcześniej idą sobie na atrakcję, bo już jesteś odprawiony. I ja podchodzę do tego biurka, a pani... Teraz nie pamiętam, czy to była pani, czy pan, bo tam było kilka osób. Kto to powiedział? Że jeszcze za wcześnie. A ja wiem, że za wcześnie, ja wiem, ale ja muszę iść do immigration, tu w informacji mi powiedzieli, więc jakbyście mnie tutaj odprawili, bo jest taka sprawa, że ja nie mam wizy, a dzisiaj chcę wyjechać z tego kraju, a jeszcze nie wjechałam. No i mi daje ten mój paszport i nagle, słuchaj, obok są samoloty, znaczy jest kolejka ludzi, którzy czekają po te kartonowe bileciki, z innych linii lotniczych mają tą odprawę i nagle wszystko zastyga. Bo nagle słyszą, przeszłam nielegalnie przez granicę, oni znaczy wiesz, no, wszyscy zaczęli się zajmować tą sprawą, tylko że ja musiałam to tak powiedzieć, żeby oni wiedzieli, że mają dziurawą granicę, ale z drugiej strony, bo jak przeszłam, to 1 milion ludzi mogło przejść, ale z drugiej strony na tyle bezpiecznie, żeby oni mi nie zrobili, nie byli przeciwko mnie, bo jestem wredna, że im udowadniam, że mają dziurę. No jak to zrobić psychologicznie? I oni wertują ten paszport. Ja miałam tam mnóstwo takich papierowych wiz na takerem przyczepionych, bo w Chinach tak jest. Albo w Makao w Chinach, że po prostu przekraczasz granicę, no i ci doczepiałem coś. Więc to lata w ogóle mi tam wylatują różne rzeczy z tego paszportu. No i on mówią, nie ma. No jest, że z Malezji, a nie ma, że w Tajlandii. No ale dała mi ten kartonowy i mówi, no to powodzenia w tym immigration. W międzyczasie 2 panów przyszło, odprawili mnie i teraz wyobraź sobie, że wchodzę na wielką salę, przeszłam przez check-in, wchodzę na wielką salę, pustą, no bo jeszcze nikt nie jest odprawiany. Na samym końcu są budki, w jednej siedzi pan, a ja mam taką drogę jak w Szreku do zamku, kojarzysz? I ja idę, ten pan już po prostu się wychyla. Bo on już wie, że ja jestem przed czasem. Kto mnie w ogóle wpuścił? On chce mi zadać mnóstwo pytań, a ja po prostu idę. Idę i zakręt, i w tą, i z powrotem, i jeszcze jest tak z 7 linii, i idę. I podchodzę, on wyciąga rękę po paszport, a ja już wiem, że ja mu nie mogę dać tego paszportu, bo jak on weźmie paszport, to pierwsze co zrobi, to podłoży pod skaner i wyjdzie, że mnie tam nie ma w tym kraju. Więc ja nie mogę pozwolić, żeby on to zeskanował.
No bo może zaraz będzie jakiś, nie wiem, alert albo coś, no nie wiem, albo przyleci policja czy coś. I ja zaczynam znowu mu tłumaczyć, bo proszę pana, ja się wczoraj zorientowałam. No, wczoraj to tak za późno, mogłam powiedzieć, że dzisiaj. I on mówi tak, proszę tu przejść, a ja znowu, kolejne kroki, że już jestem po drugiej stronie budy. Siąść tutaj w kącie i wziął ten paszport i poszedł gdzieś. A ja siadam, patrzę do góry, a tam taka tablica, ile więzienia, ile kar pieniężnych kosztuje, jakie przewinienie, między innymi dotyczące tego, że przebimbałeś 1 dzień, bez wizy 2 tydzień, rok, tam są zakazy wjazdu do kraju i w ogóle. Ja tak siedzę po prostu i mówię, Bościu, co tu się stanie? I nagle on przychodzi z koleżanką i ta koleżanka do mnie krzyczy, głupia jesteś, do więzienia chcesz iść? I krzyczy na mnie. I znowu gdzieś poszli. A ja siedzę pod tą tablicą, naprawdę przestało być śmiesznie. I jestem tam sama dalej, bo jeszcze nie minęła ta godzina, ludzie nie wchodzą na halę. I nagle idzie taki, ojeju, w życiu nie widziałam tyle orderów. Idzie gościu, który po prostu aż... słyszysz muzykę, jak on idzie, bo wszystkie ordery i wszystkie odznaki mu tutaj, wiesz, szeleszczą i obijają się o siebie. Idzie z tym moim paszportem, oczywiście znowu kartki następne wylatują, wiesz, jakieś tam pamiątki po tym, że byłam w Chinach. I on do mnie znowu krzyczy i tak jeszcze robi z tymi rękami. Chcesz, żeby cię do więzienia wsadzili? Wiesz, jakie tu są więzienia? I mi tłumaczy i mówi, co żeś ty tutaj odwaliła? A ja nie wiem, czy ja mam w tym momencie udawać, że jestem spokojna, czy się popłakać, czy co zrobić. No i on obdzwania różnych ludzi, ja nagle patrzę, idzie 6 gości do mnie, takich, wiesz, z lotniska. Przechodzą przez tą halę, przez którą ja przeszłam, stają koło niego. No i ostatecznie on mi tłumaczy, że mam 24 godziny, ja już tam nie chojrakuję, nie mówię, że ja mam za chwilę samolot, tylko wiesz, widzę, że jest poważna sytuacja. I on mówi, mam 24 godziny, że on zadzwonił do Padang Basar na granicę i mam 24 godziny, żeby się tam pojawić. Jak się pojawię później, to pójdę do więzienia, bo się nie uwinęłam i nie dojechałam. A panowie za chwilę mnie odprowadzą do samych drzwi lotniska, żebym się nie zgubiła. No, żeby już mi zaoszczędzić tego czasu, co mi już zaczyna upływać. Czas start. Oddali mi ten paszport i w tym momencie zaczynają wchodzić ludzie, no bo to ileś to tam trwało czasu, na halę, a ja idę z plecakiem, obstawiona 6 gośćmi, pod prąd, już nikt nie sprawdza mi rzeczy, wszystko wyje, bo bramki wyją. I jak ja bym siebie zobaczyła w takiej sytuacji, to bym pomyślała, no kurczę, przestępca, co ta dziewczyna odwaliła. No i, jeszcze oni tak... Jak chcesz, to możemy ci przebukować na jutro ten bilet, to sobie jutro wlecisz do Malezji. Ja mówię, nie, no bez sensu, bo jak już będę w Padang Basar, to jestem w połowie drogi do Kuala Lumpur, a to sobie już pojadę pociągiem z granicy. No i teraz mam 24 godziny, żeby się dostać. No i najpierw pojechałam na stację autobusową. Złapałam autobus jak najbliżej. Oni mi puścili tak koło... to była pierwsza po pierwszej. No to tak do drugiej mogłam dojechać na dzień później, na tą granicę. No więc musiałam się jak najbliżej tej granicy przybliżyć, więc stwierdziłam, że gdzie tu pojechać tak, żeby nie spać na granicy, bo tam nic nie było, oprócz tych zamkniętych bud, jakiegoś białego budynku z boku. Więc mówię, jadę do tego miasta, gdzie ten gościu nas wysadził, jak pojechał na obiad do matki. I dojechałam tam wieczorem, to jakieś, nie wiem, ojeju, no w Azji się tak jedzie, że przerwa, 5 minut przerwy, a tutaj pół godziny się robi, więc dojechałam wieczorem i stwierdziłam, że sobie znajdę jakiś hotel. Nie znalazłam żadnego hotelu. Jedyne miejsce, gdzie mogłam przespać się, to był hotel na godziny, taki mini burdel, bo zorientowałam się po światłach i po wykładzinie, że to. Pan, wchodzę, a pan tak zaglądał za mnie i tak, sama czy z kimś? Na godzinę czy na całą noc? A ja mówię, sama i najlepiej gdzieś na dole, żeby nisko było, że nie u góry, bo już tam słyszałam różne rzeczy u góry. No i on mi dał ten pokój w sumie koło recepcji. Odpaliłam internet, no i tam piszę wszystkim, że dojechałam, żyję, wiesz, mama się martwiła. I piszę do kolegi, którego poznałam w Kuala Lumpur, który kiedyś przechodził przez tą granicę. No i mu tam opowiadam, że przeszłam przez granicę, nie mam pieczątki. I on mówi tak, Martyna, ty musisz mieć świadomość tego, że drogą, jak lecisz samolotem, dostajesz wizę na miesiąc, ale drogą lądową masz wizę tylko na 14 dni. Jak ty jesteś
poczekaj, 14 plus 20, 25 dni byłam bez wizy, 25 nielegalnie, to on mówi tak, to 2 tygodnie masz, jeśli dadzą ci wizę, masz za darmo, ale za każdy dzień ponad 14 dni, czyli za 11, musisz zapłacić za każdy dzień zwłoki. To było jakieś 12 euro, 50 zł dziennie. No miałam pieniądze, no ale nie po to, żeby teraz płacić za to. No się zdałam sobie sprawę, że to jest jakby jeszcze gorsze przewinienie, bo ja nie, no co ja oczekuję, że mi dadzą na miesiąc, jak tylko na 2 powinni, jeśli już. No i rano poszłam na bus, dojeżdżam na tą granicę, wysiadam, nie wiem, 9:30. Wszyscy idą do tego budynku, żeby się odprawić, dostać pieczątkę. Ja tak stoję i ja nie wiem, gdzie mam iść, bo ja muszę iść do jakiegoś biura, coś pozałatwiać. I taki pan parkingowy czy coś, tam, za wszystkim. Ja mówię, nie, ja muszę iść do pana szefa, bo ja muszę załatwić sprawę, bo ja nie mam wizy. No i mnie poprowadził, w ogóle tak pokazał mi ręką tu plecak. Chodzę do biura. No i mówię temu panu, że do niego, bo to jakiś główny szef udział, im więcej orderów, tym większy boss. I mówię, że do niego dzwonili wczoraj tam z lotniska, że miałam przyjechać, no to przyjechałam i że wyrobiłam się w czasie. On mówi, nikt do mnie nic nie dzwonił. A ja mówię, ojej, no to ja muszę od nowa tłumaczyć całą sprawę. No okazało się, że mnie ściemnili. Albo gadali z kimś innym, ale on mówił, że on jest tu codziennie. A co chciałeś zapytać? Że na lotnisku ściemili, tak? Tak, na lotnisku, że mam 24 godziny. No i zaczynam mu tłumaczyć, a on tak popatrzył na mnie i mówi tak, no ja znowu mówię dziewczyno, bo już tak z przyzwyczajenia, z tej wcześniejszej, a on mówi tak, ty tutaj musisz przyjść, jak będziesz wyjeżdżała z Tajlandii, ale ciebie jeszcze tutaj nie ma. Ty musisz iść do takiego samego biura, tylko po drugiej stronie granicy, tam, gdzie przyjechałaś nielegalnie. On cię zaprowadzi. No i idę znowu z tym parkingowym do takiego odpowiednika takiej samej osoby, tylko po drugiej stronie. No i wchodzę tam, już nie zostawiałam plecaka, wchodzę tam taka babeczka i jej pytam po angielsku, czy pani mówi? Tak, mówię. No to jej tłumaczę całą sytuację, a ona po prostu, jak skończyłam, ona bierze telefon i scrolluje WhatsAppa. I ja siedzę, mija kilka minut, a ona sobie przewija. No totalna ignorancja, ja nie wiem, co ona robi, no ale siedzę i czekam. No już jestem, no jakoś trzeba to załatwić, no to czekam, aż ona skończy z tym WhatsAppem. A ona w pewnym momencie, mam. Się okazało, że szukała numeru, który na granicę do Malezji, tam kawałek dalej, gdzie ja mam pieczątkę, ktoś kilka miesięcy wcześniej jej dał ten numer, no to ona chciała tam zadzwonić. Oni potwierdzili, że jestem w systemie, tak samo jak miałam w paszporcie. No ale wiesz, no to ewidentnie wyglądało, że przez kilka minut mam je w nosie. I ona mówi tak, idziemy na rekonstrukcję zdarzeń. Ja mówię, co? A ona wyszła ze mną z budynku i mi tak, proszę mi powiedzieć, jak to wszystko wyglądało tutaj. No i ja jej mówię, no wyjechaliśmy tędy, tu przyjechaliśmy i mówię, i te budki były zamknięte. No proszę zobaczyć, nawet teraz są zamknięte. Dalej jest to samo, że closed. A ona, a to nie, bo my wyszliśmy z tego białego budynku, który ja ominęłam. Nigdzie nie ma żadnych znaków, że trzeba było wejść po wizę do budynku. Ona, tu trzeba było tak jak wszyscy. Ja mówię, jacy wszyscy? Wszyscy przyjeżdżali przez granicę i nikt się nie zatrzymywał. No podejrzewam, że sami Tajowie byli, wszyscy mieli te papiery. A ona mówi, dobra, idziemy teraz do biura. Poszliśmy do biura i oni znaleźli taśmy, a wcześniej ona zadzwoniła, że mają przygotować taśmy z tego dnia, co ja przekraczałam i wszystko to, co ja powiedziałam, oni potwierdzili, że tak to wyglądało. 0 ludzi, no to jak skąd mogłam wiedzieć? I ona mówi, to idziemy teraz z powrotem do tego twojego kolegi, co tam go poznałaś przed chwilą. Poszliśmy do tego drugiego odpowiednika tej kobiety na drugą stronę granicy. No i czekam, a co oni ze mną zrobią? A oni tam debatują, jak to obejść, jak to zrobić, że no co, no przeszłam przez granicę, zaraz znowu wychodzę w tym samym dniu albo po 5 minutach. No nie może tak być, jak to w ogóle zapisać w systemie. No i doszli do tego, zrobili nielegalną rzecz. Doszli do tego, że dali mi pieczątkę na 30 dni z nazwą Padang Basar. Czyli jak ktoś wie, że w Padang Basar powinno być tylko 2 tygodnie, a oni dali na 30, to oni pozbawili kraj dodatkowych pieniędzy, bo się nade mną zlitowali. Ja o to nie prosiłam, ale oni nie wzięli ode mnie pieniędzy. I jeszcze na koniec ten pan z orderami mówi tak, ale taka biedna tutaj, masz ciasteczko, to cały dzień siedzisz. Odsypał sobie trochę, żebym miał tam do końca dnia. Dał mi te ciastka. Pani mnie odprowadziła najdalej jak się tylko dało, pod granicę z Malezją, żebym się nie zgubiła. Chyba się bali, że już nie dam rady. Ja nie wiem, czy ja mogę z powrotem wrócić do Tajlandii. Czy ja nie jestem w jakimś rejestrze. Na czarnej liście. Albo jak mi odkryją, że ja miałam na 30 dni w miejscu, gdzie powinna mieć na 14 i jakim cudem ta pani jest tam podpisana na tej pieczątce. No, więc mogłam wylądować w więzieniu.
Albo za peeling do skóry, albo za za brak wizy. Który z tych krajów cię tak najbardziej czegoś nauczył? Może o sobie samej? Czy w ogóle cała ta podróż była takim Wiesz co, odkryciem siebie na nowo? Ja tak nie postrzegam świata. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że ja lubię brzydkie rzeczy, bo ja lubię patrzeć na to, brzydkie rzeczy w sensie, lubię znaleźć coś pięknego w czymś brzydkim. Jak byłam na Sri Lance, jechałam pociągiem kilka godzin w górach i kupiłam sobie bilet w 3. klasie, bo chciałam zobaczyć, jak to jest być lokalsem. Jak ludzie siedzą na schodach, w otwartych drzwiach, krzyczą w tunelach, bo mają z tego frajdę, jak się wymieniają, kupują sobie jedzenie od sprzedawców między pociągami na postoju, jak ludzie nielegalnie przechodzą między pociągami. Więc ja lubię widzieć piękno w takich zwykłych rzeczach. Jak byłam na przykład w Dubaju kilka razy, to mi się Dubaj nie podobał, bo jest zbyt sztuczny i zbyt... Ja lubię widzieć piękno w starych ludziach, bo oni mają dużo mądrości. Więc każdy kraj mi dał takie rzeczy, co każdy inny by powiedział. Bardziej z duszą jakąś, z historią. Dokładnie. Jak poznawałam, nawiasem mówiąc, w Azja Express w jednej edycji widziałam w jednym z odcinków, że spali za darmo, bo wiesz, na czym polega ten program, że za dolara mają przeżyć. Spali u faceta, u którego ja spałam na Sri Lance. Ale to taki gościu, że u niego to on zna wszystkich, były generał, więc takie ma tam poważanie, nawet mi załatwił wyprawę żeby zobaczyć wieloryby w Oceanie Indyjskim za pół ceny, ale kazał mi nikomu nie mówić. Akurat do niego trafiłam na nocleg. Więc wiesz, każda historia jest tak unikatowa. Ja tego nawet nie wymyślę. To wiesz, każdego dnia poznajesz tyle ludzi, tyle rzeczy się dzieje. Nie wiem, idziesz po ulicy, słyszysz, że w jakiejś świątyni gra muzyka, wchodzisz, nagle jesteś na jakimś obrzędzie. W życiu byś tego nie zaplanował. Po prostu szedłeś kupić sobie banany, wchodzisz, wychodzisz, jesteś innym człowiekiem. Powiedziałeś, nie wiem, cała rodzina odprawiała modły w intencji, chyba kogoś tu umiera albo umrze. Tak próbowałam a w międzyczasie jeszcze małpy latają dookoła, bo one mają często otwarte przestrzenie takie, że mogą wejść do środka, a tam jest dużo jedzenia, bo oni dają jako ofiary jedzenie, więc małpy się już nauczyły, że to jakiś kosmos. Tu ludzie, tu się modlą, tu małpy, tu Martyna, tu banany Martyny. Martyna idzie do domu i w życiu by tego nie wymyśliła, jakby rano wstała i... Wszystkie te historie masz w książce opisane, tak? O wiele więcej. Te, które powiedziałam, są w książce. Także chyba poprosimy widzów o zajrzenie do książki, tak. Bo to myślę, że jeszcze byśmy parę podcastów mogli nagrać. Ja czekam na kolejne zaproszenie, bo ja chyba jeszcze tak, z 10 chyba godzin tak będzie. mogę mówić. Przejdźmy już do momentu, kiedy z Azji zdecydowałaś się na powrót. To był powrót do Polski, czy... Tak, wróciłam do Polski. W ogóle śmieszna sytuacja, bo wróciłam z tej Azji i miałam zamiar chwilę posiedzieć w Polsce z mamą. I mówię, mamo, ja sobie... bo ja od 2012 mieszkam w Holandii. Pojechałam do Azji na te pół roku. To był 2016. Wróciłam w 2017. I... nie wiedziałam, co będzie następne. Ale jednak ta Holandia to był taki moment, żeby na chwilę się zastanowić, co dalej. I mówię do mamy, mamo, ja chwilę posiedzę z tobą, ja sobie wyślę jakieś tam CV, ale to szybko nie znajdę. I znalazłam w kilka godzin pracę. Więc po tygodniu już byłam w Holandii. Pojechałam do Venlo i w Venlo poznałam bardzo dużo osób, które do tego momentu, czyli już 8 lat, są w moim życiu i dużo z nimi działam kulturalnie, oświatowo, modelingowo też. Między innymi z moją ukochaną Anią grałyśmy ostatnio w filmie holenderskim, więc to się tak właśnie ciągnie. O tym filmie mówiłaś w pierwszej części. Jak wrażenia? Wiesz co, myślałam, że mnie to będzie mniej kosztować emocji, bo ja tam grałam więźniarkę. To jest prawdziwa historia i
nie sądziłam, że tak bardzo odbije się na mnie granie w filmie w tych samych miejscach, gdzie ci ludzie byli przetrzymywani. Bo to jest historia o tym, jak ludzie byli uwięzieni przez Niemców, później było wyzwolenie Holandii i holenderska policja obwiniała tych ludzi za kooperację z Niemcami i znowu zostali uwięzieni. I to jest, ten film będzie wyświetlany w niektórych kinach w Holandii i też będzie jako część programu edukacyjnego w szkołach, żeby pokazać uczniom, nastolatkom dylematy moralne w różnych sytuacjach, żeby powiedzieli, jak oni się z tym czują. Więc plan zdjęciowy, wiesz, granie takich emocji, kiedy na przykład ja mam wytrzymać wzrok strażnika, który na mnie krzyczy i ma taką wielkaśną pałkę w ręce i mam wytrzymać jego wzrok do momentu, aż powiedzą stop. Kiedy ja na niego krzyczę, on na mnie krzyczy. Jestem brudna, umorusana. Jestem w tych miejscach, gdzie ci ludzie się ukrywali albo gdzie działa się ta akcja. To jest zupełnie, wiesz, co innego, jak ci wynajmą jakieś pomieszczenie i to jest inne miejsce. Jak mi reżyser pokazał, a tam w tych oknach te kobiety mieszkały, a my 4 grałyśmy te kobiety w tym samym miejscu. Więc no obłędne, Tak, to w pozytywny i negatywny sposób wymiar uczucie. tego wszystkiego jest. Przeżywania. Dokładnie. To jest historia, film się nazywa Camp Stale. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, chyba mówię z angielskim akcentem tą miejscowość. To jest jest Venlo, Tehelen i Stale. S-T-E-Y-L. Tam jest kompleks klasztorów i w tych klasztorach były, to są po niemieckie klasztory, czy holenderskie, ale tak na modłę niemiecką i oni się tam wszyscy ukrywali. Ja pamiętam, że chyba nic nie poplątałam. Reżyser mi opowiadał, że prawie całe miasteczko się ukrywało w piwnicach tam, gdzie my nagrywaliśmy, jak Niemcy wkroczyli do miasta. No i my po prostu stoimy w tych miejscach, gdzie tutaj było, nie wiem, 300-400 osób i oni tu chyba ponad 100 dni tam byli ukryci. No, robi wrażenie. Ja się boję tego, jak pojadę na premierę, bo premiera z czerwonym dywanem, jak to reżyser zaznaczył, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że była jedna scena, ja akurat nie brałam udziału. Jedna kobieta dała się ogolić na łyso przed kamerami, dla wzmocnienia efektu, bo taki był scenariusz. Bo to się składa z wielu scen i każda scena opowiada o innych ludziach, którzy tam brali udział, a my gramy w scenie, gdzie są Polki i gramy po polsku. No wiadomo, że reszta jest po holendersku i nasze role będą tłumaczone na holenderski. Ale ja nie wiem, czy ja to przetrwam w kinie. No nie wiem, bo to z jednej strony duma, że przez coś takiego się przeszło emocjonalnie, a z drugiej strony to... A nie wiesz, czy to będzie we wszystkich kinach, czy w jakichś wybranych tylko miejscach? Wydaje mi się, że to będzie, bo to też zależy, jak będzie z dystrybucją i z popularnością tego. Jak się zacznie reklama. Wiem, że Venlo i okolice, plus jakieś tam zaprzyjaźnione kina, bo reżyser chce pokazać tę historię ludziom, którzy są najbardziej związani z tym miejscem, czyli tym, którzy tam mieszkają. A nie wiem. Nie wiem. Wiem, że w wybranych, a co się zdarzy później, to nie mam pojęcia. Ale po zdjęciach reżyser powiedział, że byliśmy bardzo dobre, świetnie gramy brudne więziarki i zaproponowałyśmy, że do następnych projektów może nas weźmie. Znaczy my się narzuciłyśmy. Nawiasem mówiąc, to jest mężczyzna, który też ma firmę, wydaje książki w Holandii i będzie wydawał moją książkę. Powiedział, tak, jest już tłumaczona. Teraz jest drugą moją książkę przerobiłam na rynek holenderski, bo wiadomo, że pewne polskie rzeczy oni nie zrozumieją tutaj w Holandii. No i teraz jest właśnie u mojej koleżanki, która poprawia ją stylistycznie. Ale oni to tłumaczą w swoim zakresie, czy ty musisz im dostarczyć? Ja to robię. Wiesz co, kontrakty z książkami, bo też nie wszyscy mają takie pojęcie. Im więcej ty zrobisz ze swojej strony, tym możesz żądać lepszych warunków, jeżeli chodzi o
pieniądze z każdej sprzedanej sztuki. Im bardziej im zostawiasz pole do popisu, tym masz mniej do gadania i to jest mniej twoja książka niż ich. Więc tak to I wygląda. najlepiej zadbać o wszystkie aspekty we własnym zakresie i im tylko zostawić samo wydanie książki. No tak, ale to jest pierwsza książka na rynek holenderski, więc zobaczymy, jak to się... Ja Maurice'owi ufam, bo już robiłam z nim wiele projektów, między innymi tutaj książkę jedną wydał, robił wywiady, ja o niej mówiłam w pierwszej części. To są historie kobiet, jeden rozdział jest o mnie, historie kobiet, które przeżyły jakąś traumę i sobie w jakiś sposób z tym poradziły. Na przykład jest poznałam tą kobietę, jedna kobieta, której syn utonął w basenie, a ona po jego śmierci nauczyła się pływać w tym samym basenie, w którym on umarł. No i takie książki Maurice zrobił. A na przykład też Maurice prowadził galę otwarcia 40 over 40. To jest, jak powiedziałam, trochę po polsku, trochę po angielsku, a w sumie to holenderska rzecz. To jest album ze zdjęciami. Właśnie moja Ania, którą poznałam w Venlo, jak wróciłam z Azji, która jest fotografem, robiła zdjęcia, sesję zdjęciową, żeby udowodnić, że kobiety po 40 też są atrakcyjne i mają coś do powiedzenia, więc 40 kobiet po 40 wzięły udział w projekcie. No piękna inicjatywa. Tak trochę się też w modeling dojrzały bawię, więc to są rzeczy, które robię poza moją pracą taką regularną. Chociaż mam taką pracę... Czy właściwie powiedz o swojej pracy regularnej? Tak już ja sobie świetnie koniec. ułożyłam życie, bo mam taką pracę. Jak przyszłam pierwszego dnia do pracy, to powiedziałam, że ja potrzebuję dużo urlopu, bo ja mam wystąpienia motywacyjne w różnych miejscach. Ja muszę jeździć do Polski z książkami. Ja ostatnio brałam wolne na film. Oni mi bardzo kibicują. Ja pracuję na logistyce w Scanii w Zwole. To jest fabryka, która produkuje ciężarówki. Scania. Jestem... Poczekajcie, fachowo, bo ja nie jeżdżę tylko na rich-tracku. Jestem operatorem wózku wysokiego składowania, bo mam certyfikaty na wszystko, łącznie z combo, gdzie kabina jedzie bardzo wysoko. I oni się ze mnie śmieją, na przykład jak robią planning, mówią tak: o Martyna, jutro masz dzień podcastów, czyli pracuję sama poza strefą, gdzie są moi znajomi, na przykład z robotem, pociągiem, który jeździ sam, jakby pilnuje, czy on daje radę jechać tam, gdzie indukcja mu każe, i załatwiam różne tam problemy z nim, jeżeli coś się stanie. Ja sobie cały dzień chodzę, słucham podcastów, uczę się, bo ja teraz tą książkę piszę, to jest książka inspirowana prawdziwą historią, ale ja we wszystkich książkach, jak piszę o swoich historiach, to staram się z każdą książką coraz bardziej tłumaczyć moje zachowania albo ludzi, o których piszę, pod kątem tego, jak to wygląda od strony psychologicznej albo antropologicznej. Dlatego się ciągle szkolę i tłumaczę, dlaczego na przykład na Cyprze, wiesz, często ludzie mówią tak: ja siebie znam, ja wiem, jakbym zareagował albo zareagowała w danej sytuacji. Guzik, prawda. Jakby była sytuacja, nie wiem, jutro wybucha wojna w Polsce, dzisiaj jesteś dzisiejszy, jutro jesteś jutrzejszy, jutro jesteś kimś innym. I nie możesz tego na chłodno, na zimno wykalkulować, kim będziesz jutro. Więc martwienie się na przyszłość, co ja zrobię, jak nie wiem, coś się stanie, to jest chłodna kalkulacja. Ty będziesz już zupełnie inną osobą. Jak na Cyprze mnie facet pobił i napadł na ulicy i okradł, to ja do tej pory pamiętam, że ta wersja Martyny, którą ja się stałam, to było jakieś zwierzę. Każdy ma takie pokłady w sobie. Tak, czasami po prostu nie jesteśmy nawet świadomi takich tak, tylko ukrytych... No tak, ale wiesz, lepiej, żebyś tego nie sprawdzał. No, życzę ci, żebyś miał takie rzeczy, żebyś tego nie sprawdzał. Ale jak wiesz, że w wielu sytuacjach odkryłeś taką swoją stronę cienia, że nigdy nie powiesz, że ja tam wiem, jakbym się zachowywał. Mnie to strasznie drażni, bo to człowiek nigdzie nie był i nic nie widział, jak tak mówi. Więc zgubiłam wątek. I uczę się właśnie w szkole. Oni nigdy mi nie przeszkadzają, oni wiedzą, że ja się uczę. Pytają się mnie na przerwach, co się teraz nauczyłaś między przerwą a przerwą? No, więc czasem opowiadam różne rzeczy, więc mam pracę marzeń.
Uwielbiam moją pracę. Czasami się budzę i już nie mogę doczekać, kiedy pójdę, bo znowu czegoś się nauczę. Nie, że praca. Ja nie muszę się na niej skupiać. Powiem ci, że to też od widzów i słuchaczy zależy. Nie wiem, czy nie popełnimy jeszcze trzeciej części. Jeżeli widzowie, słuchacze, chcielibyście posłuchać więcej historii, bo naprawdę, no, widzę, że to Never ending story, naprawdę. Never ending podcast. Dobrze, że mieszkam Chyba w zmienię kraju. nazwę z W ogniu pytań na Never Ending Podcast. Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej historii Martyny, dajcie znać w komentarzu pod tym odcinkiem. Na koniec, tak jak obiecałem ci, chciałbym, żebyś wygłosiła orędzie do narodu, taką odezwę do ludu, jakieś przesłanie, z którym chciałabyś zostawić widzów, słuchaczy. Długo się nad tym zastanawiałam, ale myślę, że to będzie najtrafniejsze, bo to nawet ciebie wciągnę w to pytanie. Masz. Jakbyś był generałem i byś miał zbudować swój oddział, to byś wolał takich młodych, z krzepą mężczyzn, którzy są silni, wydolni i mogą fizycznie bardzo dużo, ale mało w życiu co próbowali? Czy wolałbyś takich weteranów, co jeden nie ma nogi, drugi nie ma ręki, trzeci gdzieś stracił oko, w wielu miejscach byli, dużo poznali, liznęli świata, których byś ludzi wybrał? O, widzę, że taki strateg. To zależy. Drugie twoje ulubione słowo, chronologiczny i strateg. Tak, no... Wszystko ma swoje plusy i minusy. Bardziej bym się chyba skłaniał ku drugiej ekipie tych starszych weteranów, ale no pierwszej też bym znalazł potencjał. No tak, tylko że ci pierwsi jeszcze są na tyle młodzi, że mało co próbowali i mogą mówić, że są w stanie poszaleć i pobić myślę, że i bardziej walczyć. plastyczni są. Są plastyczni, ale jeszcze mało porażek ponieśli w życiu, więc moja odezwa do narodu polega na tym, że w psychologii jest coś takiego jak ja przeżywające i ja wspominające. W pierwszej części mówiłam, że jak się kładę każdego dnia do łóżka, to ja muszę wiedzieć, że dobrze przeżyłam życie, dany dzień. I w dzisiejszych czasach dużo ludzi żyje tak, że teraz ma być fajnie, teraz Netflix, teraz chrupki, teraz lody, teraz muzyczka, teraz mam nie cierpieć. Ale jednak na starość, jak się ludzi pytamy, czego żałują albo z czego są dumni, to z tych rzeczy, które przyszły im z trudem, no najbardziej są zadowoleni. Takie zapadają w pamięć. Dokładnie, też. więc taka odezwa, że no lepiej być chyba tym weteranem, który poradzi sobie w każdej sytuacji, więc żeby nie stracić... Chodzi mi o to, że trzeba próbować, walczyć, iść do przodu, ryzykować, nawet jak ci utnie nogę, nawet jak ci utnie rękę. Trzeba po prostu robić. Nawet się nie zastanawiać, zrobić. My jesteśmy świetnym gatunkiem, jeżeli chodzi o poprawianie. Jak to mówi Ernest Hemingway, mówił. Pierwsza wersja wszystkiego to kupa, więc nikomu nie wychodzi za pierwszym razem. To przypadek, jak mu wyszło. Więc trzeba robić, poprawiać. I na końcu życia będziemy tym takim weteranem, który jak spojrzy wstecz, to będzie zadowolony ze swojego życia. I ostatnie zdanie, to mi się bardzo podobało, jak to przeczytałam, że ludzie wierzą w duchy, pomimo tego, że ich nigdy nie widzieli, a człowieka, którego widzą codziennie w lustrze, nie wierzą w jego możliwości. Widzimy się w trzeciej części. Chyba tak. To ja wszystkim widzom i słuchaczom życzę, żeby pod koniec swojego życia mieli chociażby połowę tych historii, które Martyna opowiedziała w tych 2 podcastach, bo to jest naprawdę, tak naprawdę na swoim finiszu, że tak powiem, przed śmiercią. Jeżeli będziesz w stanie opowiedzieć, różne historie z takim zaangażowaniem i z takimi szczegółami, no to jest naprawdę wniosek, że fajnie przeżyłaś swoje życie. No. A chyba nie każdy ma aż tyle różnych historii, które chce wspominać. No właśnie. To jest też kwestia tego, że ja nie czekam na zaproszenia, po prostu się pcham w życie. Ja robię. Wiesz, mogłabym przyjechać do Holandii i zostać w pierwszej pracy. Znam takich ludzi, co poznałam w pierwszej pracy i dalej tam są od 13 lat.
Te moje jeżdżenie na Dobre maszynach to przysłowie, jest kto nie kwestia... ryzykuje, nie pije szampana. No jak to dokładnie, się mówi. kiedyś przyszedł do mnie w jednej z pracy, gdzie byłam order pickerem, szef mi mówi tak, potrzebuję kobietę na dział, gdzie są sami mężczyźni i potrzebuję kogoś, kto będzie pyskował, bo oni tą kobietę zajadą, a ktoś tam musi być, bo to nie jest normalne, że w Holandii, liberalnej Holandii jest taka dyskryminacja, że tam jakby z założenia nie miało być kobiet. I wybraliśmy ciebie. Nauczymy cię jeździć na maszynach, zrobimy ci kursy. Super. Pół roku mi zajęło uczenie moich kolegów, żeby na mnie patrzyli i mówili mi dzień dobry. Ale jaka satysfakcja. Także no właśnie, dajcie znać widzowie, słuchacze, czy widzimy się w trzeciej części. Chociaż ja już wiem, że pewnie tak. Ale to jakoś po nowym roku. Także bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Kolejna porcja niesamowitych historii. Mam nadzieję, że do nowego roku nie zdarzy się bardzo dużo rzeczy nowych, bo my tego nigdy nie skończymy. Neverending Podcast. Neverending Podcast. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Martyna Fleming. Dzięki wielkie.